Tak więc sumaryczny przychód wszystkich spółek w tym roku powinien dobijać do 100 milionów złotych. Dobra, to od kiedy ten biznes zaczął się opłacać? To była dobra decyzja? Po 10 latach. Po 10 latach. Tak, naszą główną działalnością jest transport międzynarodowy. Tam masz duże koszty początkowo, duży leasing, duże wypłaty kierowców. Prawda jest taka, że my co roku systematycznie rozwijamy się o ponad 20%. Później mamy spółkę, która handluje paliwami, która też generuje ponad 20, w tym roku pewnie ponad 30 milionów złotych przychodu. Jak się kupuje takie spółki? Kamil, ile najwięcej zarobiłeś w jednym roku, jeżeli chodzi o te twoje biznesy? Tak, bo to po prostu trzeba iść mocno na żywioł. To jest codzienna walka ze zleceniami, z klientami. Możesz sobie ustalić jakąś strategię, ale tak ona się rozpierdoli w przyszłym miesiącu. Okej. Prawdopodobnie, więc... Dlaczego wy rośniecie, dlaczego inni padają? Jak czujesz? Fajnie, że jesteś. Jak zwykle otwieram przed tobą kolejny mały, wielki świat nowego gościa, który zdecydował się oddać nam trochę tego, co ma najcenniejsze. I co ciekawe, nie chodzi wcale o pieniądze. I co może ciekawsze, pieniądze też rozdaje, chyba nawet bez partycypacji w udziałach, ale czy i jak jest naprawdę w tej kwestii, dowiesz się już niebawem. Mój, a od teraz nawet bardziej twój gość, to ktoś, kto stworzył biznes mierzący w dziesiątkach milionów przychodu i to w dosyć konkurencyjnej branży. Zbudował swój biznes od podstaw i patrząc na wyniki finansowe oraz ich regularny wzrost, mimo dużej transformacji w jego branży oraz czas, w którym doszedł do tego miejsca, zgaduję, że najprawdopodobniej ma jakiś secret sauce, zwłaszcza, że zdecydował się jakiś czas temu zacząć pomagać innym przedsiębiorcom, a czuję, że do tego potrzeba trochę zdrowej zuchwałości. To, co zrozumiał w kontekście biznesu, ale tak naprawdę i w szczegółach, oraz to, czy nuda na pewnym etapie biznesu zmotywowała go do pewnych zmian, postaram się dziś dla nas dowiedzieć. Nie mogę się już doczekać, więc oddaję ci naszego gościa, twórca firmy logistyczno-transportowej K&K Group oraz dość świeżego projektu Businessman TV, w którym ma ambicje motywować ludzi do robienia biznesu. Kamil Karolczyk. Cześć Kamil. Cześć. Cześć Szymon, cześć, witam was wszystkich. Bardzo miło, że się zgodziłeś na to nagranie. Dziękuję za tą możliwość. I tak, chciałbym zacząć, nie wiem czy mocno, ale przynajmniej, żeby zarysować kontekst. W 6 lat doszedłeś do 42 milionów złotych przychodu w tamtym roku, z tego co widziałem w sprawozdaniach. Ile będzie przychodu w tym roku, jak szacujesz? Znaczy to tylko wziąłeś pod uwagę jedną główną spółkę w tym momencie. Dobra. Tak To więc powiedz coś więcej. Mamy kilka spółek, które gdzieś tam współpracują ze sobą, plus do tego jednoosobowe działalności gospodarcze. Tak więc sumaryczny przychód wszystkich spółek w tym roku powinien dobijać do 100 milionów złotych. W tym roku, tak? Dobra. A w tamtym roku, biorąc pod uwagę w takim razie te inne spółki i fajnie było, jakbyś właśnie zarysował kontekst, co to za spółki i dlaczego właśnie jest jedna główna i jakieś satelity, jak to wygląda? Znaczy tak, naszą główną działalnością jest transport międzynarodowy, tam gdzie generujemy właśnie te ponad 40, w tym roku pewnie ponad 50 milionów przychodu. Później mamy spółkę, która handluje paliwami, która też generuje ponad 20, w tym roku pewnie ponad 30 milionów złotych przychodu. Dodatkowo mam swoją jednoosobową działalność gospodarczą, która gdzieś tam wynajmuje pojazdy, ma jakiś majątek i gdzieś tam tym robi, która też ma prawie 10 milionów przychodu. Mhm. I takie spółki, satelity, które tak naprawdę są takimi małymi tworami gdzieś tam do zarządzania tego naszego, można powiedzieć, małego konsorcjum. Mhm. Małego. Tak, malutka firma. Kamil, 6 lat widzę, że ta główna spółka istnieje, ale z tego co rozumiem, już długo w tym biznesie jesteś, 15 lat, tak można powiedzieć? Czy... Tak naprawdę od zawsze. Realnie nigdy nie pracowałem u nikogo na etacie, także można powiedzieć, że byłem pracownikiem etatowym od zawsze. Wiedziałem po prostu, że trzeba pracować dla siebie, że chciałem pracować dla siebie. Mimo że tam demowałem jakieś tam, wiadomo, prac dorywczych jako dzieciak, gdzieś tam dla kogoś pracowałem, na jakieś zlecenia, czy na takiej małej działalności, jak pracowałem w Niemczech jako kierowca, ale praktycznie od 20 roku życia otworzyłem swoją pierwszą działalność gospodarczą i tak jako przedsiębiorca od początku
małym sumptem po kolei, krok po kroku stawiałem wszystkie kroki po to, żeby dojść do jakiejś tam skali, po to, żeby dalej się rozwijać i wiadomo, że trzeba się rozwijać, bo jak już staniesz w miejscu, to już kiepsko. Tak, też tak myślę. 6 lat, patrząc z perspektywy tej głównej spółki, ultra szybko, a ta spółka, która mówisz, że jest praktycznie drugą co do wielkości w waszym portfelu, to jest ta spółka, która handluje paliwami. Ona też jest... Kiedy ona powstała? No powstała jako później, po tej spółce transportowej? Tak, ona powstała w kwietniu zeszłego roku. W kwietniu zeszłego roku i ma 20 milionów przychodów. Fajnie. I jak to się robi? Znaczy to akurat było, można powiedzieć, że przejęcie zorganizowanego przedsiębiorstwa, gdzie umową po prostu kupiliśmy cały pakiet klientów, przejęliśmy bazę klientów, przejęliśmy ludzi, całą infrastrukturę i po prostu zrobiliśmy spółkę, która... Tak jak można powiedzieć, przejęliśmy byt, który już istniał i teraz sami go po prostu robimy. Więc... Spoko, a jak go przejmowaliście, to w jakiej ona była kondycji? Ile ona miała przychodu? Czy ona podwoiła w ten... Ciężko tam powiedzieć, bo tam panowie, którzy to prowadzili tą działalność wcześniej, oni mieli na spółce jawnej ten cały swój majątek. Tam byli panowie ponad 60-latkowie, którzy już tam pracowali całe życie w tym paliwach, plus do tego mieli bardzo dużo nieruchomości. Ale tak naprawdę już ten biznes właśnie handlu paliwami już im, można powiedzieć, że nie wiem, czy przestał być rentowny, ale na pewno powodował to, że angażował ich bardzo dużo czasu i energii, a oni też już powoli myśleli o emeryturze i tak naprawdę chcieli się tego pozbyć. Okej, chcieli się skaszować po prostu i tyle, tak? No tak można powiedzieć i tak się udało nam to po prostu płynnie przejąć tą działalność. Dobrze z panami ponegocjowaliśmy, przejęliśmy tą spółkę, no nawet do tego poziomu tak to śmiesznie wyglądało, że my się w pewnym momencie już chcieliśmy z tego wycofać, że stwierdziliśmy, że w sumie to nie dla nas, a oni już mówili, ale nie, bo my już tutaj kupiliśmy domek nad jeziorem, wędki. Okej, fajnie. I że w sumie tam zeszli nam z ceny i tak po prostu dopięliśmy tego. Spoko, mega temat. Jak się kupuje takie spółki? W ogóle jak to się robi? Czy wy ją znaleźliście? Czy to oni was znaleźli? Czy nie wiem, skąd powstało w ogóle zainteresowanie tym tematem? To jest tak jak w życiu, trzeba mieć trochę szczęścia i znajomości. Tam akurat głównym handlowcem w tej firmie paliwowej to jest szwagier mojego wspólnika i on tam po prostu zarządzał tą firmą, tam pracował 20 lat, on to rozwijał. No i deal był taki, że on tam chciał z tamtej firmy odejść, też chciał się dalej rozwijać, bo tam już twierdził, że ma sufit, no i albo mógł przejść do konkurencji, no albo po prostu stwierdziliśmy, że możemy ich kupić po prostu i przejąć tą działającą. Bo my nie kupiliśmy teoretycznie spółki, tylko jakby przejęliśmy zorganizowaną część przedsiębiorstwa i wzięliśmy to pod swoją spółkę i dalej to rozwijamy. Okej, dobra, rozumiem. I kto tym zarządza? No ten właśnie człowiek, ten szwagier mojego wspólnika. Czyli tak to dobrą sprawę kupiliście z działający biznes, z tego co rozumiem. I pytanie, jak wyglądał cały ten proces tego wchłonięcia? Bo mówisz, że dobrą cenę... Nie daliśmy nawet złotówki z góry za to, bo wszystko wzięliśmy w ratach. Czyli tak na dobrą sprawę z kolejnych, można tak powiedzieć, że z kolejnych przychodów czy zysków firmy rzeczywiście opłacaliście ten zakup? Nie, po prostu mamy umowę tam 2-letnią, gdzie mamy płacić tam czynsz miesięczny za to przejęcie, no i tam po prostu spłacamy to w ratach, że akurat w tym momencie nie musieliśmy tego przejmować, w takim razie, że wywali dużą ilość pieniędzy, po prostu jest to rozdzielone na raty, no ale wiadomo, jak to w handlu paliwami, tam jest duży wolumen, dużo pieniędzy, nie twoich tak naprawdę, trzeba było spółkę wyposażyć w dużą ilość środków. No i problem jest tego typu, że wiadomo, no, pieniądz kosztuje, tak? I firmy, które dostarczają paliwo na naszą świeżą spółkę, nie chciały nas kredytować, więc trzeba było płacić za paliwo z góry. Z kolei klienci płacili, przywiązani klienci, którzy już byli tam, płacili z terminem płatności, to nikt nie chciał płacić za gotówkę, każdy ma jakiś termin płatności, to ci powstaje dziura w cash flow. Czyli tam trzeba było na obrót wsypać na początek 1,5 miliona złotych, żeby to gdzieś tam zaczęło funkcjonować. I tak na przykład już mieliśmy problemy z bankiem, na przykład mieliśmy bank Santander, którego nie polecam. Super. Kolejny sponsor odpadł, dobrze. Akurat sprzedali się, więc nie będzie tego problemu.
No więc może konkurencja, która ich kupi teraz, chyba Erste ich kupiło, więc może oni wtedy powiedzą, że nie, jesteśmy lepsi od Santandera i przebijemy ofertę. Tak, wystarczy zrobić rebranding. Czyli z tego, co rozumiem, to kupiliście zakup tej spółki też dopinał wam jeden puzzle do waszego biznesu, tak na dobrą sprawę, no bo to paliwo jest dużą częścią waszego biznesu. Czy to pomogło w ogólnym cash flow grupy, czy nie? Nie. Okay. To jest tak po prostu taka dodatkowa dywersyfikacja działalności, bo nasze samochody tam, jeżeli chodzi o naszą firmę transportową, to my pewnie tankujemy w naszej firmie paliwowej około 1%, a też tak samo w drugą stronę jesteśmy pewnie procentem, czy może kilkoma procentami przychodów w tamtej drugiej spółce, więc tak naprawdę one niby są tożsame, współdziałające, pokrywające się, ale jeden biznes nie buduje drugiego. Okej, nie mają takiego dużego wpływu. No w sumie źle, ale i dobrze, bo tak jak mówisz, dywersyfikacja, więc jak te biznesy nie wpływają na siebie, no to jest chyba bezpieczniej, tak? Znaczy i tak i nie, pewnie, no wiadomo, że jakbyśmy mieli taki model biznesowy, gdzie tankowalibyśmy samochody w Polsce i mielibyśmy dużo tańsze paliwo i robili sobie marżę, to byłoby to lepsze dla nas, no bo jakaś tam mimo wszystko zawsze marża hurtownika jest po drodze. No ale że mamy inny model biznesowy, to teraz nie będziemy się nagle przebranżawiać i na siłę udowadniać, że jest to nam bardziej potrzebne, niż nam realnie jest to potrzebne, więc to nie o to chodzi w życiu, żeby sobie utrudniać, tylko tak naprawdę, żeby sobie ułatwiać. Okej, no dobra, no to finalnie dlaczego kupiliście tą spółkę? Bo co? No, była okazja. Bo była okazja, po prostu. Tak, mimo że kosztowało to na start trochę pieniędzy, tak jak bo nie skończyłem tematu Santanderem, Santander obiecywał nam, że pomoże nam z linią kredytową, że nam to sfinansuje, że będziemy spokojni, że dostaniemy tam 1 000 000 złotych linii kredytowej po to, żeby móc te paliwo kupować i mieć czym handlować. I tak nas zwlekał chyba przez 3 miesiące, gdzie składasz wniosek i w banku powinien dostać po tygodniu, maks 2 odpowiedź. To pani kierownik banku, czy nawet dyrektor obiecywała, że tam ogarnie, że to wszystko będzie ok. Potem przestała odbierać telefony, a potem po 3 miesiącach się okazało w sumie, że tam jej pracownik powiedział, że z tego tematu nic nie będzie. Więc wiesz, ty chcesz prowadzić biznes, masz jakieś zobowiązania, coś musisz robić tak naprawdę, skądś musisz brać pieniądze, więc albo musisz tam kombinować na jakieś przedpłaty u klientów, no albo po prostu zdać kapitał założycielski. No, jeżeli wrzucisz już kasę jako kapitał, no to jeżeli weźmiesz linię kredytową, to blokujesz sobie te środki, bo ty nie możesz ich później z tego kredytu już wyciągnąć, bo one tak naprawdę są tam zamrożone do momentu spłaty linii kredytowej, więc najgorsze w życiu, co jest właśnie w biznesie, to taka niepewność, że tak ktoś ci coś obiecuje, że tak będzie, ty się na to pracujesz nad tym, wiesz, myślisz, że tak będzie, a się okazuje finalnie, że nawet nikt nie da ci złej informacji, bo no, realnie każda informacja jest lepsza niż brak informacji. Rozumiem to. Okej, dobra, to jak finalnie sobie poradziliście z tym, po prostu dolaliście swoją własną gotówę, tak? Tak, trzeba po prostu wrzucić było dużo pieniędzy do tej spółki. Okej. I teraz trzeba będzie powoli odzyskiwać tą kasę. Okej. Kamil, ile najwięcej zarobiłeś w jednym roku, jeżeli chodzi o te twoje biznesy? I ciężko mi zadać to pytanie w kontekście, czy chodzi mi o zysk, czy o przychód, bo nie wiem, ale bo to są w ogóle, to jest taki temat, że zysk zawsze można przekłamać, nie? I czy on jest, czy go nie ma, no to tak na dobrą sprawę w księgach można różnie to pokazać. Dlatego ja staram się częściej pytać o przychód, no bo on może w miarę obiektywnie pokazać pewną skalę, chociaż też to zależy od branży oczywiście, bo jest inna marżowość. Jakbyś mógł właśnie podzielić się jakimiś takimi cyframi z twojej perspektywy, które będą najbardziej akuratne do tego. Ciężko właśnie powiedzieć, jeżeli ty prowadzisz swoją firmę i dalej ją rozwijasz, ile tak naprawdę realnie zarabiasz. No bo tak jak powiedziałeś, to jest nieadekwatne, no bo można powiedzieć, że jeden rok będzie zajebiście rentowny, zarabiasz kupę hajsu, ale pójdziesz w jakieś duże inwestycje i finalnie na koniec roku, jak wszystko podsumujesz, to jesteś na minusie, nie? Tak, ale zbudowałeś coś dużego, nie? Tak, no więc to jest zawsze ten problem tego właśnie zarządzania przedsiębiorstwami, wszystkimi tak na dobrą sprawę, czy to jest mała firma, która wiesz, sprzedaje za 10 000 złotych miesięcznie, czy sprzedaje za 100 milionów miesięcznie, to jest ten właśnie problem cashflowowy właśnie, gdzie są te pieniądze, tak, no bo finalnie pracujesz cały rok, stwierdzisz, że wszystko zajebiście, wszystko się rozwija, a na koniec ci zostaje nic albo bardzo mało, nie? Więc ciężko jest to zweryfikować,
Prawda jest taka, że my co roku systematycznie rozwijamy się o ponad 20%, więc no mimo wszystko musimy coś zarabiać. A ile zarobiłem? Tyle, że mi na wszystko wystarcza, więc... Ale liczysz jakby już, bo ja mam pewną hipotezę i tak staram się to na razie delikatnie ugryźć. Hipoteza moja brzmi mniej więcej tak, że ci, którzy osiągają rzeczywiście mocny sukces w biznesie, no to są ci, którzy sobie oddalają trochę tą gratyfikację. Czy może było tak, że w którymś momencie zacząłeś odcinać te kupony, czy dalej może jest tak, że wcale nie konsumujesz, tylko ładujesz w biznes? Jak to wygląda i jak to zrobić mądrze, twoim zdaniem? Tak z perspektywy, wiesz, jakbyśmy się mieli cofnąć w czasie. Znaczy to jest... Tak często mi się wydaje z tego, co rozmawiam z kolegami, tego, co widziałem na swoim własnym przykładzie, to że wiesz, na początek stawiasz biznes i twoim głównym założeniem to jest to, żeby się nachapać i zarobić pieniądze. No i wiadomo, no i starasz się myśleć o tym, żeby tam właśnie się rozwijać, żeby zarabiać i no jeżeli zaspokoisz te swoje właśnie pierwsze potrzeby, zarobić takie swoje pierwsze pieniądze, wydać na swoje pierwsze głupoty, na jakieś swoje pierwsze marzenia, to wtedy twierdzisz nagle, że no w sumie to ta kasa nie jest w życiu najważniejsza i jeżeli nie masz takiego egocentrycznego podejścia, że tak naprawdę musisz mieć, wiesz, większy dom niż sąsiad, musisz mieć większy jacht niż kolega, albo droższy samochód niż kolega, tylko kupujesz coś dla siebie, no to znajdujesz ten swój sufit, stwierdzasz, że w sumie to już wszystko, co chciałeś, to masz. No i teraz możemy dalej się rozwijać, dalej skalować, no i w sensie, przynajmniej w moim przypadku tak było, no stwierdziłem, że to trzeba już po prostu robić biznes tak, żeby on się rozwijał, żeby coś tam zarabiał, ale po prostu, żeby mnie angażował mnie w to wszystko, żebym nie musiał po prostu gasić pożarów, pracować operacyjnie w firmie, tylko po prostu nadzorować to wszystko i mieć gdzieś tam czas dla siebie. Okej, czyli kupowałeś później trochę czas, a nie fizyczne zabawki, tak? Na takie Dokładnie tak. No wiesz, no to 5 lat temu, jak zarobiłem swoje pierwsze pieniądze, to poszedłem do salonu Audi, kupiłem sobie Audi RS-Q8, bo mi się zawsze marzyło Audi Q7, ale stwierdziłem, że RS-Q8 jest ładniejsze, lepsze, szybsze, w ogóle to jest wyjebany samochód. Wybudowałem ładny dom, pojechałem 12 razy w roku na wakacje. No i tak, wiesz, nie jestem konsumpcjonistą tak na dobrą sprawę. Ja wiem doskonale właśnie, że rozdzielam konsumpcję od inwestycji, więc tak jak... A kiedy to było? Kiedy to był taki moment, kiedy stwierdziłeś, dobra, to właśnie zaczynam odcinać te kupony? W jakiej kondycji była właśnie spółka i dlaczego w ten sposób pomyślałeś? Akurat no, dobrze zarabialiśmy, mieliśmy nadpłynność finansową, dobra rentowność, to były czasy po-covidowe, gdzie akurat w transporcie no, było takie Eldorado, bo tam łańcuchy dostaw były zaburzone, każdy chciał towar na już, wszystko musiało dojechać, wiadomo jak wszystko musi dojechać, to po prostu można żądać większej ilości pieniędzy, czy klienci więcej płacą, więc po prostu jest większa rentowność, no to pasowało, więc to jest to, zawsze tak twierdzę, że w każdym biznesie jest sezonowość, zawsze masz taką sinusoidę, że są lata, gdzie są kiepskie, a są lata później, gdzie są dobre. I ty musisz te lata, gdzie są dobre, wykorzystać je na maksa, nachapać się, zarobić, po to, żeby mieć poduszkę i perspektywy na te właśnie gorsze lata, na przykład, które teraz są w transporcie. Dużo firm w zeszłym roku zbankrutowało. Jest rekord chyba właśnie bankructw w firmach transportowych, a z racji tego, że my mieliśmy gdzieś tam zdrowe struktury, nie kupowaliśmy na przykład bardzo drogich sprzętów, bo po COVID-zie właśnie był bardzo drogi, ceny samochodów osobowych, ciężarowych poszybowały 50% w górę i my wtedy nie kupiliśmy ani jednego samochodu, stwierdziliśmy, że to jest bez sensu. Akurat nam się trafiło, że kupiliśmy dużo aut przed COVID-em za dobre pieniądze i tak gdzieś tam właśnie tym trafem nam się udało właśnie przejść przez te zawirowania dobrze, że tam sobie teraz rynek według mnie powolutku odbija i gdzieś po prostu jesteśmy przygotowani na to, żeby dalej zarabiać. Nie wiem, czy wiesz, ale robimy kanały YouTube, które mają przełożenie na biznes. Możemy też zrobić taki dla ciebie. Tak, dla ciebie. Najprawdopodobniej jako jedyna agencja w Polsce stawiamy na ruch organiczny. Nie płacimy za żadne wyświetlenia, budujemy prawdziwą publikę. A robimy to jako jedyni, bo to podejście jest po prostu trudne. Ale nie boimy się wziąć ownershipu za twój wynik. A co ważniejsze, mamy już dowody, że umiemy to robić i że to podejście po prostu działa.
Pokażę ci je osobiście. Nawet jeśli, jak niektórzy z naszych klientów, nie wiesz, czy to zadziała w twoim biznesie, obawiasz się występowania przed kamerą, braku czasu czy pomysłów na tworzenie treści, oceny innych, czy po prostu, że ten projekt będzie tak wymagający, że możesz nie dać rady. Może myślisz, że SEO jest lepszą alternatywą lub nie chcesz robić czegoś, co nie przynosi efektów tu i teraz. I nie wiesz, czy da się to przyspieszyć, ale chcesz mieć przecież solidny dopływ jakościowych klientów. Nie przejmuj się. Mamy proces na te i inne twoje obawy. Jeśli to dla ciebie interesujące i chcesz po prostu sprawdzić, bo może sam nie wiesz, czy w twoim biznesie to zadziała, umów się ze mną na wideokawę, klikając link w opisie. Potrafię szybko sprawdzić, czy treści wideo pomogą zbudować z czasem stabilne źródło jakościowych klientów dla ciebie. A wiemy już na pewno, że klienci z kontentu wideo mówią zamiast prześlij wycenę, żebym mógł ją porównać z innymi, zdecydowane oglądam was i chcę pracować właśnie z wami. Umów się teraz, to serio, 2 kliki. Nie czekaj, aż twój konkurent zdominuje twoją niszę. Wracam gadać. Wracając, czyli tak na dobrą sprawę, to rzeczywiście wydłużając tą perspektywę myślenia, można w momencie, w którym pojawi się ta okazja, wykorzystać to na maksa, no, przewidując, że to się odbije. To tak na dobrą sprawę to tak zgaduję, że podczas samego COVID-u były najlepsze ceny aut, tak? Dobrze czuję, czy nie? Czy przed właśnie? Znaczy, no, chyba właśnie w COVID-zie to już ceny zaczęły rosnąć. Okay. My przed COVID-em właśnie kupiliśmy dużo samochodów za dobre pieniądze. Tak dosłownie praktycznie kupowaliśmy we wrześniu, a COVID był w grudniu. Kupiliśmy wtedy 20 nowych samochodów, gdzie to było takie mega posunięcie, tam mając 40 samochodów zamówiliśmy 20 nowych, nie? Okej, dobra, czyli taka skala. Ile dzisiaj macie aut? Teraz 73 będą. Okej. Fajnie. Jak wygląda w ogóle struktura waszej spółki? Bo mówisz my, kogo masz na myśli? Jakich masz wspólników? Jak to jest podzielone w ogóle? Mam wspólnika, który jesteśmy 50% udziałów i plus do tego mamy dyrektora, który gdzieś tam na procencie od wyniku też dostaje po prostu premię roczną. Tak więc to wtedy i to jest zarabiamy. Praktycznie we dwóch prowadzicie ten biznes, tak? Plus jeszcze operacyjna osoba, która rzeczywiście jest wysoko. Dobra, jak wygląda dalej struktura? Czy ona jest, czy tak jak ja zgaduję, to ona jest taka płaska, że masz bardzo dużo kierowców, no bo ktoś musi obsłużyć te ciężarówki, plus jakieś kilka osób? Mamy dział kadry, który zatrudnia tych kierowców, tak więc ja w tym momencie nawet nie wiem, którzy kierowcy są zatrudniani, którzy są zwalniani, więc to też mi całkowicie omija. Jakichś tam starych kierowców to znam i z nimi czasami porozmawiam, ale tych nowych to po prostu to nawet nie wiem, kto tam tak naprawdę pracuje. Wiadomo, dział spedycji, który operacyjnie zarządza tym wszystkim, no i dział administracyjno-biurowy, który ogarnia faktury, płatności, dokumenty, maile. Spoko. Ile to jest sumarycznie osób? Pewnie razem z mechanikami, warsztatem to chyba jakieś 15 osób łącznie do zarządzania. Plus też pewnie do setki dochodzicie, tak? Jakby liczyć wszystkich. Kierowców tak? mamy 90, to już potrzebujemy jeszcze więcej. Wiadomo, że kierowców potrzeba więcej niż samochodów. No tak, na zakładkę muszą być, tak? Okej. Wydaje się to bardzo zdrowym biznesem, patrząc na liczbę ludzi, na przychody. To jest dobrze marżowy biznes, czy nie? Bo on jest mocno konkurencyjny. Mocno konkurencyjny, niskomarżowy, jest bardzo duża konkurencyjność, bardzo dużo firm zaniża stawki, nawet bym powiedział, że dumpinguje pod tym względem, że na przykład mamy firmę, która produkuje okna, nie? I oni wożą te okna, są takie wielkie firmy w Polsce, które wożą na przykład okna do Włoch, nie? I oni w cenie tych okien już mają transport do Włoch, nie? I oni te okna, wiadomo, oni mają policzone, że ta ciężarówka ma pojechać do Włoch i wrócić z Włoszech na pusto, no ale oni nam zabierają towary, nie?
bo oni, żeby nie wracać na pusto, to coś ładują te ciężarówki po prostu, nie? Mhm. No i oni już, my nie jesteśmy w stanie z nimi konkurować, nie? Bo oni mają pusty przebieg taki, tak? mają Do pusty- którego mogą go zapełnić nawet za pół ceny. Okej. No damy to czasami po prostu tak stawki zaniżają, że Żeby się paliwo zwróciło. tylko żeby się wróciło paliwo, gdzie to jest totalnie nierentowne, nieopłacalne i ciężko z takimi graczami konkurować. Wow, no to dobra, no rzeczywiście, jak to powiedziałeś, to wydaje się grubo konkurencyjne. Dobra, to dlaczego wy cały czas rośniecie? Jakiś taki model biznesowy, że właśnie nie skupiamy się na Polsce, tak? Że dla nas Polska jest gdzieś tam rynkiem takim, można powiedzieć, z procentowym czy 2% udziałem. Gdzieś tam jeździmy głównie na zachodzie. Z kolei właśnie no też cała Unia Europejska robi wszystko po to, aby Unia Europejska, czyli Niemcy i Włosi, Niemcy i Francuzi robią wszystko po to, żeby polskie firmy transportowe wywalić ze swojego rynku. Okay. No bo nie ukrywając, że no jesteśmy dużym zagrożeniem i konkurencją dla ich firm, które po prostu mają wysokie koszty, nie są tak ogarnięci optymalizacją jak my po prostu i my im zabieramy robotę, tak? Z kolei, więc to oni się czują zagrożeni. Okej, i widać ten ruch rzeczywiście? Oczywiście, że jakby tak. na poziomie politycznym, tak go nazwijmy w cudzysłowie? Na poziomie politycznym masz tak, że masz, piękną Unię Europejską, która dba, o zieloną rewolucję, tu żeby, ograniczać CO2 i wszystko, tu gadają o tym, że ty nie możesz, za dużo latać na wakacje, masz auto mieć ekologiczne, coś, a w pokoju obok siedzi jakiś 2 gości, czy wiadomo, że więcej, mówią, nie, ale to Polacy, Rumunii, tam Czesi, wszyscy, to ciężarówka musi zjechać na bazę co 2 tygodnie, nie? Na pusto. Nas to nie interesuje, nie? Okej, dobra. I to rzeczywiście jest wybiórczo do jakichś krajów stosowane? Nie no, do wszystkich krajów, to masz, że będąc krajem właśnie, czy jesteś Francuzem, Niemcem, Hiszpanem, Polakiem, no masz do kraju macierzystego, według przepisów teraz powinieneś chyba co 4 tygodnie ciężarówką zjechać, nie? Więc no to na przykład wyobraź sobie, że jesteś firmą transportową z Irlandii, nie? I jedziesz sobie do Grecji. Masz, kilometrów dużo, nie? No. Jak ty teraz masz do Irlandii zjechać? Nawet tą ciężarówką co 4 tygodnie, nie? Okej, dobra, czuję. I rzeczywiście widzisz, że niektóre z tych przepisów rzeczywiście uderzają jakby w nasz biznes, tak? Znaczy, to jest oczywista oczywistość po prostu, że Niemcy i Francuzi działają pod swoje skrzydła, no bo to jest typowy protekcjonizm, tak? No to w Niemczech masz tak, że możesz zrobić 3 kabotaże, czyli 3 transporty po Niemczech musisz wyjechać, tak? We Francji to samo. We Francji jak kierowca śpi w kabinie, to dostaje mandat. Musisz iść do hotelu, płacić za hotele. Kierowcy narzekają, no bo że on ma tą swoją ciężaróweczkę wyczyszczoną, wypachnioną, ładny, świeżutki materac i on ma iść do jakiegoś obskurnego hotelu spać, nie? No to po co, nie? Okej, dobra. Takie absurdalne już są te przepisy. Spoko. Tak, no ale to no jeżeli akurat, z kolei niemiecki biznes wchodził do Polski i, kupował cukrownię, dawał nam markety, wszystko i nas, niszczył nasz biznes, to było okej. A jeżeli teraz właśnie polski biznes urósł transportowy za mocno, no to już nie jest okej. No, a polski biznes chyba daje się we znaki, bo tak jak mówisz, my mamy trochę fioła na punkcie i optymalizacji, i robienia dobrych rzeczy, zresztą do tego zaraz dojdziemy. Fajnie, to czym się różni, jakbyś miał określić najpierw, jak mniej więcej wygląda ten polski rynek? Wy jesteście dużą firmą na polskim rynku w tej branży? Średnią? Czy jakie są największe podmioty? Średnią, tak? Dobra, jakie są największe podmioty? Czy to jest tak, że ten rynek jest też mocno rozdrobniony, że istnieje mnóstwo na przykład podmiotów, ludzi, którzy mają, nie wiem, 1 ciągnik, 2 z jakąś, przyczepką? Tak, bardzo dużo jest tych firm, które mają do 10 ciężarówek, czy taka, firma, że pracuje, nie wiem, ojciec, syn, mają jednego kierowcę, czy albo jeżdżą sami, więc tych firm jest bardzo dużo, one najbardziej cierpią z tego, co wiem, najczęściej upadają i ciężko jest tam to zoptymalizować. I później jest kilka takich firm naszej wielkości, no i później są takie duże firmy transportowe, które mają po kilkaset ciągników, no i takim, największą, tutaj można powiedzieć, firmą, która pracuje w Polsce, to jest chyba Girteka. Co prawda ona jest litewska, ale ma oddział w Polsce pod Poznaniem. To już oni mają 8000 ciężarówek i kupili byłą fabrykę MANa pod Poznaniem, gdzie pracuje 500 mechaników. Mają hotel dla kierowców, zatrudniają 150 osób tygodniowo
gdzie mają swoją własną przychodnię, własnego lekarza, który robi badania, wiesz, do pracy, mają własny oddział banku. Tak, więc to jest ale skala. maszyna. No, dobra. Czy to jest tak, że twoim zdaniem ten rynek będzie się właśnie konsolidował i z czasem będzie tak, że będą powstawały takie, wiesz, molochy, niemalże monopole? Ciężko mi to sobie wyobrazić właśnie, no bo takich dużych, olbrzymich firm jest mało, a wiesz, no większość mamy tak naprawdę wielkich spedycji, które potrzebują przewoźników, no bo to jest to, że no przewoźnik to firma ma ogarniać, to optymalizację ma ogarniać, kierowców zatrudniać, bo no to jest największy problem przedsiębiorstwa, tak? No wiesz, no teraz wchodzi Amazon, który chce wziąć 20% europejskiej logistyki, tak naprawdę. Pytanie, czy to się uda. Ale tam też, no ale w sensie chce budować in-house i przejmować firmy, które świadczą te usługi, czy chce zbudować to od zera? Nie, po prostu, że no Amazon nie ma ani jednego kierowcy, nie? Ani jednego ciągnika siodłowego, czy to może ma jakieś, tylko wynajmuje, ale kierowców nie mają. Oni to działają na zasadzie podwykonawca, szukają swoich podwykonawców, którzy będą za nich robili robotę, ale już operacyjnie właśnie chcą spiąć, wykupić, wiesz, cały sektor, mieć klientów po prostu, żeby organizować nie tylko tę swoją logistykę wewnętrzną między swoimi magazynami, gdzie transportują swoje paczki i towar, który sami sprzedają, ale też całą logistykę, wiesz, transport różnych towarów, w ogóle, wiesz, usługi spedycyjne, jakieś tam od budowlanki, poprzez jakieś pewnie i spożywkę, żeby po prostu wozić wszystko, tak? No 20% rynku całego transportu. Okej, ale rozumiem, że właśnie mieć swoją bazę jakby IP technologiczne podpięte pod swój system, ale jeżeli chodzi o sam transport, to tak oparty o podwykonawców, tak? Tak, mieć swoją własną platformę do sprzedaży tych ładunków, do integracji, do optymalizacji, no bo wiadomo, że im masz więcej ładunków, więcej przewoźników, to bardziej optymalizujesz trasy, no wiadomo, im mniej pustych przebiegów, tym lepiej, nie? No tak, ja czuję, że to jest właśnie przyszłość chyba tej branży, właśnie optymalizowanie, nie wiem, AI, jakieś, wiesz, praktycznie cały czas patrzenie na masę danych, nie? I to jest chyba przyszłość, a jak mówisz, że Amazon ma chęć na to, żeby samemu to obsługiwać właśnie swoją platformą, nie wiem, no nazwijmy to, że na swoich serwerach, tak? A wszystkie inne firmy dookoła jakby wykonywały tą ostateczną pracę, no to rzeczywiście ta jakby szala przechyla się na ich stronę, nie? Że to oni spinają wszystko. Pytanie, czy to jest taki scenariusz, w którym wy też chcielibyście się wpiąć na przykład w takiego Amazona, czy nie? Znaczy my dużo współpracujemy z Amazonem, z tym? Ale tak na dobrą sprawę, no wiesz, im oni bardziej to są więksi, bardziej to optymalizują, tym gorzej płacą. No właśnie, nie? Tak sobie wyobrażam, że oni po prostu będą to... Zgarniają cały rynek, to oni rozdają karty, nie? Więc pytanie, czy się do tego wepniesz, czy będziesz działał, wiesz, obok, zachowując swoją marżę. No, masz taką tendencję do tego, że już największą firmą taksówkarską na świecie jest Uber, która nie ma jednej taksówki. Największą firmą hotelarską jest Booking, który nie ma jednego hotelu, nie? To wiesz, największą firmą transportową, podejrzewam, czy spedycyjną będzie Amazon, o ile już nie jest, który nie ma jednej ciężarówki. Więc... Tylko pytanie, co się stanie dalej, no bo jakbyśmy sobie tak pogdybali w przyszłość, zakładam, że myślisz o tym dosyć często, no to jak akurat transport z hotelami może się różnić tym, że w transporcie możesz mieć zaraz autonomiczne floty. I teraz pytanie, czy one dalej będą outsourcowane, czy będą, wiesz, wewnętrzne? Że jestem wręcz przekonany, że jeżeli będą autonomiczne ciężarówki, które nie będą potrzebowały kierowców, że po prostu Amazon je sobie sam kupi. No właśnie, nie? O tym mówię. I wtedy w momencie, w którym nie masz osobnych kontraktów, wiesz, niezależnych od Amazona, to tak naprawdę twój biznes przestaje istnieć, nie? Tylko jak się na to zabezpieczyć? W naszej perspektywie europejskiej jest to raczej niewykonalne przez najbliższe dziesięciolecia, bo nie ma po to infrastruktury, no bo autonomiczna ciężarówka, ja rozumiem, widzę taki scenariusz na przykład, że będą elektroniczne autostrady, że będą jechały konwoje na autostradę, ciężarówka jedna za drugą, sobie po prostu będą ładnie w rządku jechały i jeżeli masz na przykład centra logistyczne, które są przy samym węźle autostradowym, że to po prostu, wiesz, sobie tam wjedzie, zjedzie, ktoś to przejmie, podstawi pod rampę, ogarną, nie?
ale no w obecnej sytuacji tutaj naszej ekonomicznej, europejskiej, no jest tak rozsiana ilość różnych firm po różnych, wiesz, magazynach z daleka w ogóle od autostrad, od wszystkiego, że to w perspektywie najbliższych lat jest to nierealne po prostu, żeby ten logistyka aż tak szybko się przeniosła typowo do tych, wiesz, głównych centrów, ale nawet jak się tam dojdzie, no to wtedy i tak trzeba będzie robić tą tak zwaną ostatnią milę, czyli dostarczyć te towary gdzieś tam dalej, tak? No, tak, czuję to, że właśnie tak myślę, że im dalej, to tym trudniej, ale rzeczywiście no nie myślałem, że to jest aż tak odległy czas, jeżeli chodzi o tę infrastrukturę, ale jak to rozłożyłeś na części, no to może rzeczywiście to są dziesięciolecia. Nie? Czyli nie martwisz się o to, że ten biznes rośnie, działa i pytanie wiesz, no jak ty widzisz w ogóle przyszłość tego? No, widzę to tak, że trzeba się rozwijać, ale też trzeba dywersyfikować, do tego staram się robić inne rzeczy, nie tylko ten transport, no bo transport finalnie sam w sobie jest ciężką działalnością, tak na dobrą sprawę. Ja jako, wiesz, właściciel, prezes firmy transportowej mierzę się tylko i wyłącznie z problemami. Okay. Do mnie trafiają, wiesz, takiego typu problemy, jak wiesz, ukradli nam naczepę we Włoszech, nie? Że była naczepa, stała na parkingu, w środku dnia ktoś się podpiął, odjechał i nie ma, nie? Serio takie rzeczy się dzieją? Tak, na tym parkingu stało 2 naszych kierowców, odpięli naczepę i ktoś im ją po prostu zabrał, nie? Okej. Ale co wtedy? Masz ubezpieczenie chyba od takich rzeczy? Jest ubezpieczenie za naczepę, za towar, który tam był, bo tam był załadowany jakiś automotive. No, trzeba było ogarnąć inną naczepę, załadować jeszcze raz ten towar, dowieźć do klienta, żeby klienta nie stracić jeszcze. No tak. No ale to takie, wiesz, gaszenie pożarów, nie? Też, wiesz, wykonujesz tych transportów realnie setki, jak nie tysiące miesięcznie i nie masz żadnej gratyfikacji, podziękowania z tego, że, wiesz, zrobiłeś dobrą robotę, nie? A trafia do ciebie tylko i wyłącznie gnój, nie? Ktoś się zjebało, ktoś czegoś nie dowiózł, ktoś, wiesz, tam się napił, pod pijaku jechał, ktoś coś zniszczył, rozwalił, do ciebie trafia tylko... Okej, czyli jak jest dobrze i wszystko działa, to nikt się nie czepia, tak? Nikt się nie czepia. No i twoją jedyną gratyfikacją w takiej firmie to jest to, że, wiesz, na koniec miesiąca masz przelew, nie? Jeżeli masz przelew, jest kasa, to pasuje, nie ma pieniędzy, to już nie masz tak na dobrą sprawę nic z tego, więc kierowcy też, no wiesz, specyficzną grupą zawodową, która siedzi daleko od ciebie, nie masz do nich praktycznie bardzo mały wpływ na to, co oni robią, jak robią. Ciężko ich zmobilizować, ciężko też się z nimi dogadać czasami. Spedycja też ma problemy, kierowcy też mają problemy z spedycją. To taki, wiadomo, jak masz pracownika, który jest 2000 km od ciebie, to ciężko się wszczelić w ogóle w to, żeby znaleźć jakąś taką, wiesz, fajną nić komunikacji, nie? Bo to wiadomo, jak kiedyś siedzisz z kimś w biurko, to ciężko ci się czasami dogadać, się dobrze porozumieć, a to dopiero jak ktoś siedzi bardzo daleko od ciebie, widziałeś go 2 razy w życiu, nie? No fakt, rzeczywiście. Jak o tym powiedziałeś, to dopiero sobie to uświadomiłem, że tam są problemy. Kulturę organizacyjną ciężko się buduje w takim miejscu. No, tak czy można powiedzieć, że ona istnieje w ogóle? Ciężko to zbudować i na dobrą sprawę, wiesz, ja zawsze tak mówię, że no kierowca, jak się na ciebie zdenerwuje, nie pasuje mu ta praca, no to on za 5 zł na dzień więcej jest w stanie pójść do konkurencji, jeździć ciężarówką w innym kolorach, dla niego się nic nie zmienia. Więc no to pod tym względem kierowcy no mają taką swobodę, że mogą sobie skakać z firmy do firmy, jest ich tak mało, to jest taki brak kierowców, że zawsze znajdzie pracę, więc też nie zawsze zależy mu na tej pracy. Okej. Czyli to jest tak, że ciężko od dobrych kierowców, bo z tego co ja słyszałem, nie wiem, jakieś 5 lat temu tak się mówiło, że kierowcy to będzie pierwsza branża do wycięcia przez AI i tak dalej. Obecnie według się nie ruszyło, Unii Europejskiej brakuje 300 000 kierowców w Europie. Okej. Czyli jest rynek pracownika, tak na dobrą sprawę w tej branży, tak? Tak, no jest niedosyt duży, tak więc wiesz, zatrudniamy kierowców zewsząd. A to jest związane z tym, że ta praca jest rzeczywiście po prostu ciężka i mało osób chce pracować jako kierowca? Kiedyś w latach 90. to bycie kierowcą ciężarówki powodowało to, że ty zwiedzałeś świat, widziałeś coś, nie? Miałeś realny wpływ na to, wiesz, że gdzieś tam pojedziesz, coś zobaczysz, nie było, wiesz, takich podróży, nie było internetu, nie było takiego dostępu do tego wszystkiego. No a teraz, no wiesz, no ludzie młodzi już, kto by chciał zostać kierowcą ciężarówki, nie? Każdy chce być influencerem, a... Tak.
Każdy chce YouTube'a. Nowych kierowców jest bardzo mało, nie? Mhm. Dodatkowo starzy kierowcy, którzy byli, to że kiedyś ci kierowca jeździł na ciężarówce cały miesiąc, bo on musiał, zarobić, bo wypłaty były niskie, to teraz już kierowcy zarabiają już dużo, dosyć sporo, to już z kolei, się nie potrzebują tyle zarabiać, na przykład często tak, że na przykład kierowca jeździ 2 tygodnie w trasie, 2 tygodnie siedzi w domu, nie? Czyli tu już na jedną ciężarówkę potrzebujesz nie jednego kierowca, a 2, nie? Tak. Czyli już ci się zrobiło, że ty potrzebujesz ich 2 razy więcej, więc, a oni się nie rozmnożyli, tylko ich ubywa, nie? No tak, czuję. Czyli jest branżowy problem. No to trochę się prosi chyba do tego, żeby pojawiły się te autonomiczne ciężarówki, ale mówisz, że to jeszcze, tak? Dobra. Przed tą firmą, jak było, przed tą firmą transportową, moglibyśmy wrócić do początków. Chciałbym gdzieś znaleźć taki punkt, w którym stwierdziłeś, dobra, robię ten biznes, albo nawet jeszcze wcześniej i jak to się mniej więcej potoczyło do tego momentu, że podjąłeś tą decyzję, że robisz biznes i od którego momentu ty zacząłeś nazywać to biznesem, a nie pracą? To nie było samozaoraniem. To nie jest samozatrudnienie, tylko samozaoranie. No. Już tak, na dobrą sprawę zawsze gdzieś tam po prostu chciałem coś robić dla siebie, bo właśnie miałem taki z domu głód posiadania pieniędzy, nie? Rozwoju tego, w domu się nie przelewało, brakowało kasy, więc coś trzeba było robić. Zawsze się tam imałem jakiś tam albo handlu, albo gdzieś tam, wyjechałem sobie do Anglii na wakacje, będąc w liceum do pracy, później pojechałem właśnie do Niemiec, jeździć ciężarówką, rozwozić jakąś spożywkę w Rewe i w pewnym markcie, wstawać o 3 rano i gdzieś tam rozwozić po prostu Niemcom jedzenie. To było na tyle łatwe, że ojciec też był kierowcą ciężarówki. Też właśnie kupił sobie jedną ciężarówkę, ja wróciłem do Polski, kupiłem sobie też drugą ciężarówkę i tak sobie na początku No dobra, ale to jeździliśmy. mówisz, że wróciłeś do Polski i kupiłeś ciężarówkę. To jest niemały wydatek, tak? Ile kosztuje taki ciągnik? Wszystko bierzesz w leasing, nie? Okej, Więc dobra. na początku musisz trochę kasy włożyć, wiadomo, że jak nie masz zdolności otwierasz pierwszą działalność, no to jest ciężko, no ale jest to osiągalne, nie? Taką już używaną ciężarówkę, nowa ciężarówka kosztuje 500 000 złotych, nie? Ale no, wtedy kupiłem jakąś, tam 5-letnią, małą ciężaróweczkę, nawet to nie był tir, tylko mała ciężaróweczka, no tam kosztowało pewnie ponad 100 000 złotych. Okej. No to jest osiągalne rzeczywiście. No. I co? I kupiłeś pierwszą, jeździłeś ty i kiedy pomyślałeś, dobra, ja już nie będę jeździł, tylko inwestuję, wypłacałeś sobie na samym początku jakąś kasę, jak zarabiałeś? Ja mam tyle komfortu, że jak jeździłem, pracowałem, to mieszkałem z rodzicami, nie miałem rodziny, dzieci, więc po prostu każdą kasę, którą zarabiałem, to pakowałem dalej, tak więc jeździłem, kupowałem następną ciężarówkę, zatrudniałem kierowców, dalej jeździłem i gdzieś tam do momentu chyba, jak już miałem 10 ciężarówek, to stwierdziłem, że bardziej już mi się opłaca chyba zostać na miejscu, żeby dopilnować tego tematu. Bo jeszcze jeździłeś, jak miałeś 10 ciężarówek. Okej, dobra. To jest taki fajnie. paradoks otwierania swojej firmy, że jak masz jedną ciężarówkę, dbasz o nią, ona ci mało pali paliwa, serwisujesz ją sam, naprawiasz, zarabiasz dużo pieniędzy, bo masz wypłatę szefa, kierowcy, mechanika, tak jak sobie połączysz 3 wypłaty, no spoko, nie? Później kupujesz drugą, trzecią, czwartą, piątą i masz cały czas tyle samo pieniędzy, zarabiasz jak miałeś jedną, nie? I gdzieś tam dopiero taki przełom jest w tym momencie, jak masz 10 ciężarówek, że to zaczyna wystarczy ci na tyle, że jesteś w stanie zarobić kasę na to, żeby pokryć jakieś te wydatki, które tam masz. Okej, czyli to może być, tak zgaduję, pytanie, czy tak jest, że to może być trochę taka klątwa tej branży, że rzeczywiście na samym początku, tak jak mówisz, trzeba dojść do tych 10 ciężarówek i mało kto w ogóle do tego dojdzie, żeby wiesz, i nie będzie konsumował, będzie miał takie możliwości, żeby nie konsumować i dlatego jest dosyć dużo takich właśnie mniejszych firm, które, tak jak mówisz, padają. To jest efekt efektywności, bo ty mając taką ciężarówkę, zatrudniając sobie jednego kierowcę, bo dużo firm takich upada, że ktoś sobie wymyślił, kupię sobie 5 ciężarówek, zatrudnię 5 kierowców i one będą dla mnie zarabiać. To od razu ci mówię, że nie będą.
Okej. To jest ten element taki, że ty wiesz, masz duże koszty początkowe, duży leasing, duże wypłaty kierowców, duże ZUS-y od tego wychodzą i ty tak naprawdę, że jak masz 22 dni robocze w miesiącu, to ty 20 dni jeździsz na koszty, no i 2 dni w miesiącu masz zysku, nie? Okej, A jeżeli dobra. wpadną ci 2 dni, bo ci kierowca zachorował, nie pojechał, auto ci się zepsuło, to jesteś na zero, nie? Jak ci wypadnie więcej niż 2 dni, To jesteś to na minus. jesteś w plecy, nie? No. Więc no to jest taki problem taki właśnie, żeby to rozkręcić, nie? Bo póki jeździsz sam, to nie masz tych kosztów, nie masz kosztów kierowcy, wiadomo, i to, mówię, to wiesz, jak jeździsz sobie sam, to ci auto pali 25 litrów, bo je głaszczesz, a jak ci jeździ kierowca, to ci pali 30, nie? No to w skali to jest dużo pieniędzy. Tak, no to praktycznie ci całą marżę pali wtedy, nie? Tak. Okej. Dobra, to od kiedy ten biznes zaczął się opłacać? Zaczął w ogóle, wiesz, zacząłeś być zadowolony, że dobra, to była dobra decyzja? Po 10 latach. Po 10 latach. Tak, to jest takie właśnie, mówisz, 10 lat biznesu, to tak, że pierwszy rok biznesu to jest taki rok na przetrwanie, nie? Jak już wytrwasz pierwszy rok, to okej, to możesz iść dalej, nie? W pierwszym roku wszystko się weryfikuje, czy to się opłaca, czy się nie opłaca, czy to w ogóle jest dla ciebie, czy to gra, czy nie gra. A no, w mojej perspektywie no, to było takie 10 lat, że po 10 latach zaczyna wszystko pracować tak, jak powinno pracować, nie? Że ty, wiadomo, przychodzisz huśtawki nastrojów, wiesz, chcesz to raz to zamknąć, raz chcesz to rozwijać, uczysz się wszystkiego, no bo to jest to, że wiesz, mimo że skończyłem studia zaoczne zarządzania, logistyki, tego wszystkiego, to na tych studiach nie powiedzieli mi, jak zarządzać firmą. To jest w ogóle, to są kpiny, jak na tych studiach w ogóle uczą, tak? No jak ja już miałem firmę transportową i na studiach logistycznych pan od transportu mówił, że się nie powinno mówić załadunek, tylko naładunek i o tym robił pół godziny wykładu. To jest bez sensu, tak? Okej. A podstaw biznesu, tego biznesu branżowego mówisz, że nie liznąłeś na studiach w ogóle? Żadnego, tak na dobrą sprawę. Okay. No jak ja byłem w tych studiach, no to tam wiesz, uczyłeś się jakiś, tam cię uczyli po prostu jak pracować w korporacji. Okay. Jakieś systemy sasowe w ogóle, jak wiesz, jak struktury powstają, takiego typu rzeczy, ale nikt tam cię nie uczył tego, wiesz, jak otworzyć biznes, jak on ma być rentowny, jak się tym zająć, wiesz, gdzie ci uciekają koszty, gdzie możesz zarobić więcej, jak to zoptymalizować, no to przez, wiesz, 2 lata magisterki i 3 lata licencjatu, to nie było ani słowa o tym, nie? No dobra, to skąd tacy ludzie jak ty, którzy mają ambicje do tego, żeby biznes w tej branży otworzyć, skąd mają czerpać wiedzę? Tylko z doświadczenia? Czy... A to nie tylko w każdej branży, nie? No bo nie masz... No, bo ogólnie to tak, nie? Z tym, że wydaje mi się, że znaczy, nie wiem, tak zgaduję, tak? Bo może po prostu trochę z tego środowiska się wywodzę, że w technologicznej branży jest więcej informacji o tym, jak ten biznes się prowadzi. Są pewne dobre praktyki i tak dalej. A w takich branżach brick and mortar wydaje się, że jest inaczej, nie? Że właśnie nie ma tych informacji. Pytanie, czy jesteś w stanie, wiesz, powiedzieć coś, jak mniej więcej ten biznes wygląda tak naprawdę, albo nie wiem, no dobrym pomysłem byłoby, tak zgaduję, żebyś to ty zrobił wykład tym ludziom na studiach teraz, na tym kierunku i powiedział, jak to wygląda tak naprawdę, nie? Od początku do końca. No wiesz, no to tak, jedyną rzecz z moich studiów, to miałem taki fajny wykład, gdzie przyjechał pan, który opowiadał o tym, że otwierali firmę, zrobili właśnie, było 3 wspólników, zainwestował w nich fundusz, dał im 10 baniek na start i oni robili jakieś tam przyciski pod autostradami, nie? Takie te wielkie rury, coś tam, no i oni przez kilka lat zarobili tyle pieniędzy, że spłacili, mając tylko 10% udziałów, 90% udziałów miał fundusz. Okej, wow, jaki układ w ogóle złodziejski, no. I oni, wiesz, żeby spłacić te 10 milionów, które pożyczyli z funduszu, to musieli zarobić 100 baniek, żeby mieć 10 dla siebie, żeby spłacić fundusz. Że fundusz dostał super układ, no. 90 baniek zysku, nie? No. I oni są zadowoleni, no bo wiesz, udało im się, rozwinęli się, zarobili, spłacili, teraz są 100% oni właścicielami. A, okej, czyli tak jakby wykupili później ten biznes od tego funduszu fundusz na zarobił razy dobrze, 10, nie? Ale to już to taki był dla mnie mind changer, że można robić biznes nie mając pieniędzy. Na dźwigni, nie? Na dźwigni, takie po prostu i to jest ciężko w ogóle się, wiesz, w głowie nie mieści większości ludzi w ogóle, że
ty masz robić ten biznes nie mając pieniędzy, że na dobrą sprawę, wiesz, ci najbogatsi ludzie świata, oni nie mają pieniędzy. Nie? Tak, nie rolują swoich, na pewno. Tak. Na pewno nie budują wieżowców za swoją kasę, tak? No, niczego nie budują. No wiesz, no masz pana Śledzia, który ma pożyczki bocian, jest jednym z najbogatszych ludzi, no ale te wszystkie apart-hotele, które buduje nad morzem, to też budują inwestorzy za niego, nie? No to dlaczego on nie wyciągnie swojej własnej kieszeni, nie? Czy tam, wiesz, pan Grochowiak, który ma Arcze hotele, no też jest, wiesz, bardzo bogatym człowiekiem, czemu on nie weźmie swoich własnych pieniędzy i sam nie buduje tych hoteli, tylko cały czas szukają inwestorów, robią tury inwestowania i I jeszcze pieniądze zewnętrzne są prawdopodobnie tańsze, tak? Znaczy w niektórych przypadkach, no bo tak jak mówisz tutaj na przykład przy tym funduszu, no to taki układ wydaje się trochę złodziejski. Tam w branży technologicznej to byłby nie do przyjęcia w dzisiejszych czasach. Kiedyś tak, jeżeli w momencie, w którym ludzie nie mieli jeszcze takiej świadomości, jak powinny działać fundusze, no to taki układ może i by przeszedł, ale dzisiaj ciężko mi sobie wyobrazić, żeby fundusz inwestował w kogoś i miał, wiesz, 90% udziałów na starcie, nie? To gruba rzecz. Dobrze, jak oglądamy tankszarki w Ameryce, no to tam są takie propozycje, oferty, tak? No, ale jednak większość jest takich... Nie, myślę, że dzisiaj tak jak sobie podglądam czasem, no to tam jest przeważnie, wiesz, no tam do 50%. Raczej rzadko jest tak, że oni zabierają, wiesz, całość. Chociaż istnieją takie przypadki, gdzie mówią, dobra, to ja kupuję cały twój biznes, nie? I po prostu ciebie zatrudniam tam, nie? To tak, takie przypadki bywają. Wy kiedykolwiek posiłkowaliście się właśnie jakąś kasą zewnętrzną, oprócz tego, że rzeczywiście dźwigniami kredytowymi z banków operujecie? No tylko, wiesz, pożyczkę od banków na dobrą sprawę, więc albo jakieś dotacje unijne, dofinansowania lub linię kredytową. Okay. Linia kredytowa na przykład jest bardzo fajnym narzędziem, tanim i na przykład jeżeli, wiesz, my mamy przychody w euro, finansujemy się w euro, no to taką linię kredytową można mieć w tym momencie na jakieś poniżej 5% odsetek, nie? Na dzień dzisiejszy, mając, wiesz, kasę, którą możesz sobie rolować na co tylko chcesz, bez żadnego zabezpieczenia, hipoteki twardej, niczego. Okej, tak? Mi się wydaje, że takie uczciwe pieniądze. Nie? No to płacisz tylko za wykorzystanie na dobrą sprawę, więc jeżeli ty brakuje ci tylko trochę kasy w miesiącu albo chcesz coś kupić, zaraz sprzedasz, no to płacisz na przykład za 2 tygodnie wykorzystania linii, a za resztę nie płacisz. Nie? Okej, super. No, to rzeczywiście brzmi, dla waszego biznesu brzmi idealnie. Czyli z żadnego finansowania, w którym gdzieś dzieliliście się jakimiś udziałami, nigdy nie korzystaliście? No bo z tego, co rozumiem, to dotacje unijne, one raczej nie biorą żadnego procentu, jeżeli robisz to bezpośrednio, chyba że jest pośrednik w postaci funduszu, ale nie mieliście takich sytuacji, gdzie jakieś swoje udziały oddawaliście. Nie, takich rzeczy jeszcze nie było. My jeszcze? Myślisz o takich rzeczach? Tak. Byłbyś w stanie pokusić się o wycenę waszych spółek? Ile one mogą być warte twoim zdaniem? Jaki mnożnik byś przyjął? Ja się nawet w takie rzeczy nie bawię, no bo to jest, jak ja słyszę właśnie, jak w firmach transportowych, tym bardziej, ktoś wyliczył, że z tego firma jest tyle warta. Tyle warta, ile ktoś ci za to zapłaci, a kto oczywiście ci ma zapłacić za przyjęcie problemu, więc... Oczywiście, ale myślę sobie, że skoro myślisz, wiesz, o jakimś na przykład finansowaniu zewnętrznym zbliżonym bardziej do układu funduszowego, no to gdzieś mentalnie w jakiś sposób zakładam, że wyceniasz ten biznes. Znaczy nie, no myślę, wiesz, pod względem już innych następnych projektów, które będę robił. Okej. Dobra, fajnie. Tego nie. Fajnie, dobra, rozumiem już, o co chodzi. Dobra. Jak to się rozwijało w takim układzie w momencie, w którym ty już stwierdziłeś, dobra, zostaję na miejscu, nie jeżdżę i co było dalej? Jakie wtedy były problemy, których wcześniej nie było? Jak doszliście do tego momentu, w którym macie ponad 70 samochodów? Chociaż fajnie by było, gdybyś zaznaczył jakieś takie skoki, no bo z jednej strony, patrząc na wynik finansowy, przynajmniej tej spółki transportowej, no to ja widzę tam praktycznie taki stały konstans wzrost i to działa, ale zakładam, że
to tak nie było, że były jakieś górki, dołki i jakieś problemy do pokonania po drodze. No, zawsze są problemy na dobrą sprawę, więc jak coś nie ma problemów, ten kto siedzi na dupie nic nie robi, więc... Chyba tak. No to po kolei, jakbyś wymienił takie, wiesz, twoim zdaniem główne momenty, w których dobra, przeszliśmy już na wyższy level, nie? Mniej więcej takie myślenie. Głównym problemem moim na początku to było to, że miałem 20 lat, 20 parę lat, zatrudniałem kierowców, nie? Którzy są starymi wygami, wiesz, mieli kurwa po 60 lat, on 40 lat jeździł ciężarówką, miał jakiś gówniarz mówił, co on ma robić, nie? No to rzeczywiście może być problem, no. Tak, do tego typu, wiesz, że no ja ogólnie lubię mechanikę, znam się na tym, mimo że jestem z wykształcenia, totalnie tego nigdy nie robiłem, no ale wiesz, wymieniłem nieraz silnik w samochodzie, skrzynię biegów, tego typu rzeczy, więc to ogarniam, nie? No. Takiego typu rzeczy. No i mówię kierowcy 60-letniemu z 40-letnim stażem, nie? Żeby, wiesz, wymienić koło w ciężarówce, wystarczy, że spuścisz tam dźwignią powietrze z ciężarówki, podłożysz klocek tam pod resor, napompujesz i koło ci wystrzeliwuje w powietrze, nie musisz lewarka używać, nie? I kierowca mi mówi, że głupoty gadam, że tak to nie działa, nie? Kurwa, to patrz, nie? No. I wiesz, 20-latek mu pokazuje i on to kurwa stoi się nie odezwał nawet, nie? Okej. Ale to było tak, że właśnie budowałeś jakby w pewnym czasie jakby taką swoją pozycję, żeby oni w końcu stwierdzili, dobra, w sumie miał rację kilka razy, to może będziemy go bardziej respektować, szanować i tak dalej, czy nie? Czy była tak szybka rotacja, że nawet nie dało się zbudować czegoś takiego? Znaczy, no to jest właśnie, że to wiesz, przychodzi ci z czasem, nie? No bo że jesteś można powiedzieć gówniarzem, tak jak łebkiem, no to starasz się nabierać tej pewności siebie, tak? Jak się rozwijasz w tym, wiesz, szkolisz się, im więcej, tak jak powiedziałeś, więcej razy masz rację, no to już wiesz, że tam nie możesz się dać zbyt na drzewo, nie? Że trzeba gdzieś tam działać, iść w tym kierunku, tak? Dużo rzeczy też jest takich, że no musisz zbudować tą, wiesz, własność, pewność siebie, wartość siebie, tak? Że często jak jesteś tym bardziej młodym człowiekiem, zestresowanym, gdzieś dużo rzeczy nie wychodzi, no to pojawia się frustracja, nie? Jak się pojawia frustracja, to się wkurwiasz, potrafisz na kogoś, wiesz, nakrzyczeć, nie? Ciężko zbudować taką bardzo dużą pewność siebie, żeby cię nikt nie wyprowadził z równowagi. No wiesz, teraz mam 37 lat, bardzo ciężko jest mnie wyprowadzić z równowagi pod takim względem firmowym. Nawet już tak jak ci wspomniałem, że dzwonią do mnie, że ukradli nam naczepę, nie? No i siedzę z żoną, a ona, czemu się ty nie stresujesz? Czym się ma stresować? No ukradli, nie? Nie oddadzą. No tak. Nic to nie zmieni, nie? Ani sekunda nad tym, że będę się stresował, nie odda mi tego życia, więc no trzeba do tego dorosnąć, przejść tą drogę, no ale to jest, wiesz, ciężka praca na dobrą sprawę przedsiębiorcy, o której się w ogóle nie mówi, tak? Że tylko przedsiębiorca musisz, wiesz, pracować nad swoją psychiką, nad swoim rozwojem, tak? Nad swoją, z jednej strony empatią do ludzi, a z drugiej strony, żeby mieć trochę gruboskórność, żeby sobie nie dać wejść na głowę. Więc zawsze taki balans, taka walka lewo-prawo, jak to wypośrodkować, żeby cię nie zjedli, ale też cię nie opuścili, nie? Okej. Czujesz, że ty jesteś dobrym liderem? Wiesz, idzie za tobą kupa ludzi tak naprawdę. Pewnie tak, nie w takim układzie. No bo z jakiegoś powodu, wiesz, ludzie z tobą pracują. Macie dużą rotację, czy ty czujesz jednak, że na przykład przynajmniej ten team stacjonarny, nie? Bo rozumiem, że rzeczywiście z kierowcami może być trudno zbudować, tak jak mówisz, taką jakąś kulturę, więź w firmie, ale ten team stacjonarny wymieniają się tam ludzie? W pracy biurowej mamy raczej stałą ekipę, tam bardzo rzadko ktoś się zwalnia, a raczej cały czas przyjmujemy ludzi. Gdzieś tam prowadzimy otwartą rekrutację, wiadomo, jak się trafi ci fajny człowiek, no to go zatrudniasz, nawet jakby na początku miał dla ciebie nie zarabiać, no to w przyszłości i tak się przyda. Okej, czyli jesteś takiego podejścia, że jak znajdziesz kogoś, kto twoim zdaniem jest dobry, rokujący, to nawet jakbyś nie miał dla niego idealnego stanowiska dzisiaj, to go zatrudniasz, bo w przyszłości go wykorzystasz, bo tak mało jest talentu? No Dobrze tak, to czytam? Tak trzeba robić, tak trzeba funkcjonować. Trzeba mieć cały czas otwartą głowę, rekrutację i gdzieś tam myśleć przyszłościowo. My właśnie w tej sekundzie szukamy takiej osoby do nas, do firmy. Jeżeli jesteś w stanie się mocno zaangażować i poświęcić jakiś
czas swojego życia, bo nie oszukuję, że tak będzie i nie będę tutaj poprawny politycznie, bo nie chcę oszukiwać. Tak będzie. Szukam osób, przecinaków, które naprawdę potrafią to robić. Jak chcesz, odezwij się do mnie, wyślę ci szczegóły i wtedy w ogóle podejmiesz decyzję, czy to jest dla ciebie, jak dam ci wkład, który opisuje, jak to będzie trudne. Ale gwarantuję ci, że to będzie zajebiście satysfakcjonujące wyzwanie, w którym nauczysz się najwięcej w swoim życiu, z obietnicą taką, że jak wytrzymasz 2 lata, będziesz miał możliwość bycia czymś w stylu operacyjnym dyrektorem. Koniec reklamy. Okej, dobra. A z kierowcami, tak jak powiedziałeś, kierowców jest bardzo duża rotacja. Tak też tam permanentnie cały czas zatrudniamy, no bo cały czas potrzebujemy ich więcej i tam też się systematycznie zwalniają, odchodzą, no bo wiesz, tak jak ci powiedziałem. A wracają? Też wracają. Okej. Też często jest taka sytuacja, że poszedł, bo mu obiecali, że będzie lepiej, a było jeszcze gorzej. I póki wiesz, kierowca nie spalił ze sobą mostów, no to go przyjmujemy. No gorzej jak ci wiesz, odwalił kierowca taką manianę, że rzucił ci kluczykami na już i on od dzisiaj idzie tam, no to, to nie bierzesz go. Tak samo w drugą stronę też nie biorę pracowników czy tam kierowców, którzy wiesz, on mówił, że on pracuje gdzieś tam, ale w sumie tamtego szefa to on jebie i on jutro może jeździć u mnie, nie? Okej, dobra. I zdarzają się takie, no w sumie rzeczywiście też bym nie zatrudnił takiego człowieka. W swoim życiu miałem dużo takich rozmów kwalifikacyjnych z ludźmi, nie? No już z automatu wiem, że nie, to dzięki, nie? No już doskonale wiesz, że jak jesteś trochę rozwiniętym człowiekiem, że ten osobnik zrobi ci to samo, nie? Okej. Dobra, czyli rozbestwiony jest trochę rynek, mówisz, od strony tych kierowców. Dobra, czy możesz mi powiedzieć, wytłumaczyć trochę, jak wygląda wasz model biznesowy tej firmy transportowej od takiej strony, czym wy się różnicie od innych firm? No bo zgaduję, że nie wszyscy się tak rozwijają. No nie wszyscy, no tak jak ci powiem, dużo ludzi bankrutuje. To dlaczego wy się rozwijacie cały czas i powiększacie przychody? Dużo ludzi bankrutuje, tak jak ci powiedziałem, Girteka w ciągu 3 lat poszła z 4000 ciągników na 8, nie? No to są firmy, które się rozwijają jeszcze szybciej, nie? Więc... Wow, ile? W 4 lata? W 3 lata chyba. 3 lata. 3 albo 4 właśnie. Wow. No to jest tak. No ale z drugiej strony przy takiej skali może trochę inaczej się podejmuje te decyzje. No dobra, dlaczego wy rośniecie, dlaczego inni padają? Jak czujesz? To nasze względy optymalizacyjne, że tam gdzieś tam staramy się trzymać rękę na pulsie, żeby wszystko mieć zoptymalizowane, mieć pod kontrolą, wiedzieć, gdzie są pieniądze. Wiesz, ja jako prezes najwięcej czasu spędzam nad analizowaniem cash flow, nad analizami w ogóle rentowności. Wiem, gdzie są moje pieniądze po prostu, jak one idą, a bardzo dużo ludzi nie ma o tym zielonego pojęcia, tak? I mieliśmy takiego jednego kolegę, który rósł bardzo szybko, tylko że jednak banki stwierdziły, że chyba sobie nie radzi i syndyk gdzieś tam zabrał majątek i już nie ma go, nie? Więc no to... ale to było tak, że bank odciął go od finansowania i on wtedy wpadł w spiralę, czy... Pewnie tak, nie? Tam wiadomo, że się prawdy nie dowiesz. No ale to jest dużo firm właśnie, że wiesz, co chwilę ogłaszają bankructwa, tak, że wiesz to po kierowcach, tak, że się wiesz, zwolniły tamta firma, no bo nie ma, nie? A z kolei inne firmy się dalej rozwijają, dalej zatrudniają, no więc to trzeba mieć rękę na pulsie, trzeba mieć dobrych klientów, którzy ci płacą, no bo to jest wiesz, nie sposób, jak ty pracujesz na 60-dniowym terminie płatności i za 2 miesiące ci klient nie zapłaci, to jeszcze wiesz, dalej dla niego jeździsz, no bo w sumie to pracowałeś z nim długo, no po chwilę, wiesz, za chwilę zapłaci, on dalej nie płaci, dalej dla niego jeździ, on dalej nie płaci i w końcu ci nie płaci dużo, nie? To jaka najlepsza strategia? Macie takich klientów? Nie, właśnie, to mamy takich dużych klientów, typu właśnie, wiesz, Amazon, czy inne takie wielkie spedycje, które na razie płacą, nie? No też na przykład nie wiesz, czy wielka spedycja, która ma, wiesz, 20 lat doświadczenia na rynku i 10 000 samochodów pod sobą, też ci za chwilę może powiedzieć, że ona zbankrutowała, nie? I tego ani nie ubezpieczysz, ani nijak, po prostu wtedy będziesz musiał odrobić, wziąć na klatę i wiadomo, po to jest dywersyfikacja, po to właśnie wiesz, masz tych klientów, żeby nie przekraczali tam wiesz 20-30% twoich przychodów, bo nawet w takiej tragicznej sytuacji
jakoś sobie poradzisz, nie? Mhm. Spoko. Powiedz mi, bo chciałbym zrobić takie małe badanie jakościowe tego w twojej sytuacji, bo jest to dosyć wygodne. Jak polecę za daleko z tematem, to mów. Ty zaczynałeś swoją działalność praktycznie równolegle. Znaczy, czy ty pracowałeś na początku ze swoim ojcem? Możesz właśnie powiedzieć trochę o tej relacji? No bo z tego, co mi mówiłeś, to już z nim nie pracujesz. Wasza firma urosła bardzo mocno, jego nie. I teraz jakbyś mógł porównać, co się wydarzyło, właśnie też jeszcze versus inni twoi znajomi, którzy mają firmę. No, zakładam, że jesteś w stanie jako chyba jedyna osoba zrobić takie właśnie głębokie porównawczą analizę i chciałbym też, żebyśmy zahaczyli w ogóle właśnie o ten początek, jak ty się rozdzieliłeś z tą firmą i poszedłeś, wiesz, na swoje w tej relacji z twoim ojcem, jeżeli w ogóle chcesz o tym gadać, jeżeli to jest dla ciebie wygodny temat. Temat nie jest na pewno wygodny, bo to jest właśnie w rodzinie albo się kocha, albo się nienawidzi. Akurat no, gdzieś tam z moim ojcem mieliśmy bardzo różne problemy, ekscesy. No, ojciec jest gdzieś tam alkoholikiem i w domu były jakieś tam różne problemy też z przemocą i z różnymi rzeczami. To gdzieś tam, tak jak powiedziałeś, zaczęliśmy razem ten biznes, później ten biznes się rozszedł, gdzieś tam ojciec po prostu się odciął od rodziny, rozbił się z matką, się tam postawił jakieś waśnie i kłótnie. No w tym momencie, wiesz, utrzymujemy dalej jakieś tam relacje, nie jesteśmy na jakiejś stopie wojennej, ale też nie utrzymujemy żadnych bliskich relacji. No ale wiesz, gdzieś się rozstawaliśmy, to byliśmy na podobnym poziomie wielkości. No teraz jesteśmy na pewno 10 razy większy od niego, jak nie kilkanaście, nie? Więc to... Okej, czyli to szacujesz, że bardziej to kwestie właśnie typu prywatny alkohol, a nie strategiczne tutaj zaważyły tak na dobrą sprawę. Tak? Dobrze to rozumiem? Czy nie? Też, no, alkohol to wiadomo jest czynnikiem degresywnym, tak? No bo to alkohol nie pomaga ci w budowaniu niczego, tak na dobrą sprawę, no to jest, wiesz, to jest trucizna, która ci przeszkadza, niszczy, no i idziesz sobie na imprezę w sobotę, popijesz trochę i 2 dni dochodzisz do siebie i dopiero we wtorek funkcjonujesz normalnie, bo w poniedziałek dalej jeszcze tak jest trochę nie bardzo, nie? A dalej 30 dni masz jeszcze i tak lekką mgłę, nie? Tak jest, więc no to nie pomaga, no ale to jest to, no, że no, ojciec miał inny system prowadzenia firmy, no i miałem inny system, no i mój system pokazał, że działa lepiej, nie? Jego też działa, nie? Więc... Czy to było tak, że jak wy zaczynaliście pracę, to właśnie zacząłeś dostrzegać te różnice i trochę dzięki temu robić to lepiej, bo miałeś przykład, z którym się nie zgadzałeś? Nie analizowałem tego w tym kierunku. Okej, po prostu, że dobra. Można powiedzieć, że ja byłem świeżą krwią, miałem inne podejście, a po prostu ojciec nie? Więc... Okej, ale to było tak, że on w jakiś sposób ci pomógł w ogóle właśnie wystartować i dzięki temu, że właśnie widziałeś to jako przykład w rodzinie, to trochę dzięki temu też setupowałeś taką firmę? No, pewnie tak, po prostu to było gdzieś tam, że tam razem zaczynaliśmy. Wiadomo, że pomagał mi na początku, ja też jemu pomagałem, więc gdzieś tam to funkcjonowało. No wiesz, no masz ładne firmy, które się, wiesz, wielopokoleniowe firmy, które się rozwijają razem, pokazują, jakie są potężne. Czasami się zastanawiam po prostu, jakby to mogło wyglądać w takiej działalności, że to można by naprawdę rosnąć dużo szybciej. No ale w moim przypadku tak się nie udało, nie powiodło, więc nie ma co nad tym lamentować, tylko trzeba robić swoje, tak? Okej, ale właśnie masz takie myśli, że myślisz, że gdyby potoczyło się trochę inaczej, to rzeczywiście ten biznes mógłby być większy, gdybyście lepiej się dogadywali Znaczy, nie rozpamiętuję tego jakoś za bardzo, po prostu tylko takie czasami, wiesz, ja raz taka analiza po prostu, wiesz, porównując na przykład jakąś inną firmę, która jest, wiesz, wielopokoleniowa, która, wiesz, zbudowała miliardowy biznes i teraz słyszałem na przykład Szymon Negacz ostatnio opowiadał, że ma jakiegoś klienta, który ma 4 miliardy przychodu tylko i czuje się mały, bo Nestle ma 100 miliardów i to dolarów. Tak. I że on chce w ciągu 3 pokoleń zbudować firmę wielkości Nestle, nie? To wiesz, ma jakiś dalekosiężny plan. No i wiesz, z drugą stronę też mam dzieci, mam syna, córkę. No i też teoretycznie fajnie by było, jakby oni, wiesz, coś dostali, przejęli pałeczkę i dalej funkcjonowali,
ale z drugiej strony też im tego nie mogę narzucić. Jeżeli będą mieli jakiś inny pomysł na siebie, to też trzeba to mieć zaakceptować. A z drugiej strony, wiesz, też żeby nie zrobić z dzieciaków bananowych dzieciaków, bo to jest to, że no jak ja miałem mało, nie? To byłem głodny tego, żeby mieć więcej, nie? Tak jak właśnie takie opowieści Arabów, nie? Że słabe czasy tworzą silnych ludzi, a dobre czasy tworzą słabych ludzi, nie? Tak, teraz, żeby nie stworzyć następnego pokolenia, które będzie słabe, nie? Tak, to jest rzeczywiście takie ukute przekonanie, że te pokolenia są naprzemienne, nie? Że właśnie fajnie, że o tym głodzie powiedziałeś, bo ja dokładnie mam taką samą obserwację, na razie hipotezę, że osoby, które były wychowywane i to nie chodzi chyba o stak finansowy rodziny, tylko chodzi właśnie o takie mentalne podejście do finansów, że te osoby, które miały bardzo wygodny start, one właśnie są mniej głodne, tak jak mówisz, nie? No ale popatrz, że z kolei masz na zachodzie rody, które wiesz, już któreś pokolenie z rzędu jest multimilionerów czy miliarderów i tam dalej jest głód, nie? Więc tak. to To właśnie dlatego, tak jak mówię, to chyba nie zależy od kasy, tylko chodzi o właśnie sposobu, nie wiem, wychowania, podejścia do tych pieniędzy. No to nie wiem czego. Jakiś definitywnie w Polsce mamy z tym problem, tak? No bo mamy ludzi, którzy się w latach 90. szybko wzbogacili i oni po prostu wyhodowali pokolenie bananowych dzieciaków, które lekką ręką rozpierdalają majątki. Tak. Zresztą no, żyjesz w Warszawie, to widzisz, jak to wygląda, nie? Staram się nie widzieć, ale tak, no, nie da się nie zauważyć, że istnieją takie przypadki. No. A fajnie, to jak zeszliśmy na ten temat, to zaszczepiasz w jakiś sposób w swoich dzieciach taką przedsiębiorczość? Czy w jakim wieku w ogóle masz dzieci? Czy to już 6, jest... To już jest ten czas, żeby z nimi rozmawiać o takich rzeczach? No tak, na pewno tak. No to jest, wiesz, no cały czas mówiłem tak, jak Shaquille O'Neal mówi swoim dzieciom, ja jestem bogaty, wy nie. Okej. Fajnie. Mają po prostu, wiesz, ja jestem zdania, że o pieniądzach trzeba rozmawiać z dziećmi. Nie? One muszą sobie zdawać sprawę, że te pieniądze się nie biorą z powietrza, że oni mają mieć swoje, wiesz, kieszonkowe oszczędności. No kolega mi opowiedział taki, wiesz, fajny myk dla dzieci, że on im daje kieszonkowe, ale mówi tak, że 30% idzie na przewalenie. 30% idzie na krótkie inwestycje i 30% idzie na długie inwestycje, na oszczędzanie, na to, że on im tam daje jakiś tam procent wysoki, jak odkładają tą kasę, nie? I że mają się tego nauczyć, żeby fajnie dysponować tym budżetem jakkolwiek, nie? Fajne. No, podoba mi się. Słyszałem jeszcze o takim sposobie i to mi bardzo mocno siadło, że jak dajesz kieszonkowe dzieciakowi, to żeby dostać kolejne, to on musi je rozliczyć, jak księgowy niemalże. Po prostu dać ci wykaz, które po prostu na co poszły te pieniądze, niemalże jak na koncie, wiesz, winien ma, nie? I dopiero wtedy rzeczywiście może dostać kolejne. Co ciekawe, też uczy takiego myślenia. Nie? Zarządzania budżetem trochę uczy, tak? Ja jestem fanem odroczonej gratyfikacji. I to jest to, że no ja staram się wśród dzieci właśnie nauczyć ich tego, żeby wiedziały, że jak poczekają na coś, to będzie to lepiej, nie? Żeby... Bo teraz no właśnie tak mi się wydaje, że ten problem bananowych dzieci polega na tym, że oni wszystko mają na już. Że on nawet nie zdążył o czymś pomarzyć i już mama, tata kupili, nie? I często na przykład żonie tłumaczę, mówię, że nie kupuj im tego jeszcze, nie? Że po prostu niech poczekaj, bo on marzy. No to niech pomarzy. No to wiesz, no ja byłem mały, to zbierałem sobie przez rok czasu z kieszonkowego, sprzedawałem puszki, coś tam robiłem, żeby sobie kupić Walkmana na przykład, nie? Za 200 zł to musiałem, wiesz, zbierać przez prawie 2 lata, nie? I wtedy ja go kupiłem, szanowałem, bo to były, wiesz, moje ciężko zarobione pieniądze, nie? Tak, no inne podejście uczy na pewno do finansów. Jeszcze chciałbym zadać to pytanie, czy ty czujesz, że może jest tak, bo ja trochę tak patrzę jak w lustro na siebie, czy może jest tak, że gdyby nie ta twoja, nie wiem, chęć pokazania na przykład twojemu ojcu, że tobie, czy może nawet jeszcze innym ludziom, bo nie chcę jego też, wiesz, mieszać w to tak bardzo, że potrafisz zrobić to lepiej, w jakiś sposób wpłynęła na to, że rzeczywiście
że rzeczywiście tak bardzo ci się chciało i miałeś taki głód? No bo ja zakładam, że ten głód musiał być duży, skoro i zgaduję, że właśnie ten brak konsumpcji to jest też po tej początkowej, ta odroczona gratyfikacja to jest właśnie też efekt twojego dzisiejszego sukcesu i czy to nie było właśnie spowodowane trochę tą sytuacją rodzinną? Nie chcę powiedzieć, że to zawdzięczasz swojemu ojcu, ale trochę chyba tak jest, że może on cię zmotywował właśnie do tego? Jak to czujesz? Znaczy, tak jak powiedzieliśmy, że ciężkie czasy tworzą silnych ludzi, tak? Ale z drugiej strony, wiesz, ja doszedłem teraz w swoim życiu do takiego momentu, że ja nie muszę nikomu nic udowadniać. Nie? To jestem wolnym człowiekiem, ja po prostu robię to, co chcę robić. Wstaję rano tylko dlatego, że muszę zawieźć dzieci do szkoły. Jakbym chciał spać do 10, to bym spał. Nie mam z tym problemu. Swoją pracę zrobię, po prostu no to jest to, że praca w firmie, jak jesteś prezesem, to jest cały czas, więc nawet wiesz, nie ma tak, że jadę sobie na wakacje i nie ma całkowicie pracy. Nie mam z tym problemu ogólnie, żeby wiesz, siedzieć sobie na przykład na Bali i robić przelewy, nie? Okej, robię sobie nawet analizy, mam takie rozkładane 3 monitory, że sobie wiesz, torbę podróżną wezmę i mam stanowisko takie do pracy bardzo dobre. No ale wiesz, to jest to, że no ja nie robię tego, żeby udowadniać komukolwiek cokolwiek, nie? Okej. Czyli czujesz, że to jest po prostu twoja zasługa rzeczywiście i nie jest to spowodowane jakimiś zewnętrznymi czynnikami? Dobrze to czytam? Tak mi się wydaje po prostu, że na początku no chęcią główną moją na pewno było to, żeby zarobić pieniądze, tak? Żeby być gdzieś tam niezależnym, nie? Ale wiesz, no nie mam żadnych nieruchomości na wynajem w tym momencie. Nie kupuję takich rzeczy pod takim względem, że no, na przykład jeżeli chodzi o nieruchomości na wynajem, no to ja twierdzę, że najpierw zarobię trochę kasy i kupię sobie cały blok. Mi się nie chce kupować po jednym mieszkaniu i się użerać z ludźmi, że jak już po prostu zarobię tyle, że będziemy stać, żeby wiesz, w cudzysłowie oczywiście kupić cały blok albo wziąć go w kredyt i mieć po prostu 30 nieruchomości na raz i wtedy, żeby to było moje zabezpieczenie, to jest okej, ale się nie rozdrabniam, nie? Okej, ciekawe podejście, bo szacowałem, że może masz właśnie jakieś nieruchomości, też chciałem pytać o to zabezpieczenie. A dobra, to co w takim razie daje największy zwrot, właśnie ładowanie w ten biznes, tak? Z tego, co czytam. No tak, no jeżeli sobie zobaczysz statystyki w ogóle najbogatszych ludzi na świecie, takich, którzy wiesz, no mają tyle, że do końca życia im wystarczy, no to kilka procent z nich to będą wiesz, aktorzy, piosenkarze, bardzo mały ułamek to będą jacyś wielcy dyrektorzy czy prezesi, no ale wiesz, ponad 90% tych ludzi to są przedsiębiorcy, nie? Którzy zrobili coś z niczego, dali jakąś usługę, wartość, towar, która po prostu zarobiła dla nich miliony, miliardy i to spowodowało, że mają, tak? A reszta, wiesz, to jest ten paradoks, że wiesz, 2% ludności ma 98% bogactwa, tak, nie? No. To właśnie rozróżnia większość tych ludzi, dlaczego właśnie ludzie żyją w biedzie, w niedostatku, a inni się dorabiają i zarabiają, nie? Bo ty nie dorobisz się na inwestowaniu, nie? Bo masz, wiesz, teraz inwestuj, nie? I będziesz odkładał systematycznie pieniądze na konto inwestycyjne i się dorobisz. Chuja się dorobisz, nie? No dobra, a nie boisz się tego? Jak już masz na przykład takie, wiesz, przepływy gotówki, nie boisz się tego, że na przykład, nie wiem, rynek, wiesz, załamie się w głównym biznesie, bo, wiesz, będzie jakaś, no nie wiem, no przetasowanie rynku, no to zdarzają się takie rzeczy, takie disrupt branży, tak? Mamy mocno nieprzewidywalne czasy, to nie myślisz o tym, dobra, to zbuduję sobie jakiś taki, wiesz, portfel w razie czego? Dywersyfikację innego biznesu, nie? Tak więc to teraz... Ale biznesem, a nie takimi rzeczami, które same się nasuwają, typu właśnie, tak jak mówisz, taka portfel nieruchomości, tak? Nie widzisz w tym na razie, tak? No, na razie nie. No, ja dalej twierdzę, że inwestowanie w nieruchomości to jest mrożenie kapitału który powinien pracować lepiej, tak? I ten kapitał słabo zarabia, nie? Okay. Nie ma co ukrywać, że ten stopa zwrotu na poziomie, jak ktoś ci mówi, że 8% ROI, no to jest słaby zarobek, nie? Okej. Wiesz, no, o jakich procentach ty myślisz dzisiaj, które są dobre? Jeszcze wiesz, wróćmy do tego, że wiara ci mówi, że masz wzrost wartości nieruchomości, że to jest dla ciebie zarobek, nie? Ale powiedz, jaki to jest zarobek, jeżeli ty za 1 000 000 złotych kupiłeś dom
i za 10 lat sprzedasz go za 10 milionów, nie? To sprzedałeś jeden dom, ale dalej kupisz jeden dom za 10 milionów, nie? Czyli ty nie zarobiłeś nic, ty nie zarobiłeś 9 milionów, tylko ty utrzymałeś kapitał. No, masz rację, tak. No. Bo miałeś jeden dom. Utrzymałeś inflacyjnie kapitał. Tak, i dalej masz jeden dom, nie? Tak. Bo ty nie zarobiłeś tych pieniędzy, tak, tak. To, że tam bo go wymienisz na taki sam. No rozumiem. Dobra, fajne. Podoba coś mi ci się. tam po drodze kapało, nie? I okej, no jeżeli ty się godzisz z tym, że ty tam właśnie taką małą dźwigienką sobie, wiesz, kupisz 1, 2, 3 mieszkania i to ci będzie na starość ci wystarczy, to okej. No ja wiem, że mi 3 mieszkania na starość nie wystarczą, że musimy trochę więcej, żeby sobie spokoju żyć. A z kolei jak ja mam się angażować w to, żeby poświęcić x czasu na to, żeby wynajmować 3 mieszkania, to dużo mniej czasu poświęcę na wynajmowanie 30 mieszkań, jak już do tego dorobię momentu, bo po prostu zatrudnię firmę zewnętrzną, która za 10-15% zysku z tego, czy tam obrotu, będzie po prostu administrowała tym wszystkim, a mnie to nie będzie w ogóle interesowało. Nie? Okej, dobra, to jeszcze wstecz. Mówisz, że trzy mieszkania by ci nie wystarczyły. Jaka kwota ciebie by satysfakcjonowała w dzisiejszych realiach rynkowych, jeżeli chodzi o dzisiejszą wartość pieniądza i dodatkowo na jakim procencie, bo mówiłeś o tym, że 8% to jest rzeczywiście mało. Jaki procent to jest dla ciebie już inwestycja, która byłaby warta ryzyka? Teraz tak, no wejdźmy do biznesu, tak? No bo biznes ciężko jest skalować pod względem rentowności tego, ile włożyłeś pieniędzy, no bo z reguły do biznesu wkładasz pracę, nie? I to jest twoja inwestycja, bo ty nie inwestujesz w biznes, wiadomo, inwestujesz trochę pieniędzy, ale najwięcej inwestujesz czasu, energii, czyli czas to jest twoje życie, no i to ma zarabiać coś tam, nie? No i wiesz, no to możesz zrobić taki biznes, który wyłożysz 0 złotych na przykład, a zarobisz po roku 1 000 000 złotych, nie? No to jest, wiesz, jak to pomnożyć? No jak nic nie wyłożyłeś, a stworzyłeś wartość i coś sprzedajesz, usługę, albo i masz z tego 1 000 000 złotych. Okej, dobra, rozumiem. Czyli w sumie nie liczysz tego procentu, z tego co rozumiem, no bo on może być po prostu gigantyczny i to nie chodzi do końca o ten procent chodzi zwrotu, o angażowanie tylko czasu, o energię. Energię, która ci poświęca. Tak? No bo teraz, jeżeli masz wynajmować 3 różnym osobom te mieszkania i wiesz, robić umowy, stresować, czy oni tam wiesz, czy nie niszczą, czy coś zrobią, a doskonale wiem już z doświadczenia, że to tak naprawdę ilość robi robotę, no bo ty, jeżeli masz 2 i ci się jedno spierdoli, to jest problem, nie? A jeżeli masz 100 i ci się jedno spierdoli, to nie jest problem, nie? Dobra. To w co w takim układzie ty inwestujesz tą swoją energię i ile czasu zostawiasz sobie wolnego, w cudzysłowie, bo tak jak mówiłeś, to nigdy nie jest wolne? To jest, jakbyś rozdzielił to właśnie procentowo na swoje obecne biznesy i... To jest, że mój obecny biznes to pochłania mimo, że z 2-3 dni pełnej pracy w tygodniu. Gdzieś tam w stanie, tak jakbym posiedział, to wiadomo, to sobie rozdzielam na godziny, gdzieś tam sobie siedzę wieczorkiem, coś tam pogarniam, robię. Więc to gdzieś tam siedzę nad jakąś automatyzacją, optymalizacją, takimi rzeczami. Wiadomo, mam też dużo właśnie podróżuję z rodziną, gdzieś tam budujemy wspomnienia, odwiedzamy nowe miejsca. Dużo czasu też poświęcam na sport. Gdzieś tam 3 razy w tygodniu siłownia, 3 razy w tygodniu bieganie. Pływam sobie na kajcie, więc tam kilka razy w roku wjeżdżamy sobie typowo na pływanie na kajta. Teraz ostatnio z chłopakami byłem na 10 dni na wyjeździe motocyklowym po Włoszech, mimo że wiesz, nie mam motocyklu, ale wynająłem sobie na 10 dni motocykl i pojechaliśmy sobie, zrobiliśmy sobie rundkę. No więc wiesz, no to jest... Ekstra. No? Czas jest walutą, którą właśnie ciężko wycenić, no ale wiesz, jeżeli masz biznes, który gdzieś tam coś zarabia, masz trochę wolnego czasu dla rodziny, trochę wolnego czasu dla siebie, to jest takie te koło, że masz... No chce ci się wtedy, nie? Bo jeżeli ty się koncentrujesz na pracy, na zarabianiu kasy, no to 10. rok rzędu to ci się nie chce, nie? Można się wypalić, tak? Chociaż właśnie no, jestem bardzo ciekawy, co cię motywuje i jak ty to rozkładasz, bo znam też takich, którzy praktycznie maksują, wiesz, do granic, nie? Czyli praktycznie
non-stop pracują i to latami. I tak na dobrą sprawę nie mają, ale to wiesz, to są też osoby, które nie mają rodziny, tak? Na przykład prosty przykład z mojego podwórka, gdzie tam sąsiad, który mają ponad 200 ciężarówek, 2 braci, którzy prowadzą taki biznes, prowadzili go prawie sami. Okej. Katy pracy, 43 lata zawał nie ma. Okej, dobra. Rozumiem. No I i praktycznie non-stop pracowali, tak? No. Dobra. No i dorobił się, nie? Mhm. Fajnie, nie? No dobra, no to jak znajdujesz balans? Dzisiaj w ogóle działasz operacyjnie w firmie? W ogóle. W ogóle nie. Masz od tego ludzi, którzy na przykład myślą o tym nie tylko jak firma powinna działać, ale jak ją rozwijać? Czy to ty jesteś odpowiedzialny za to, żeby ona się rozwijała? No ja jestem odpowiedzialny za to, żeby ona się rozwijała, Okay. a oni są odpowiedzialni, każdy pracownik wie, co ma robić, ma jakąś tam wolną swoją rękę. Też wiesz, moi pracownicy mają dostęp do kont firmowych, takich subkont, po to też, żeby robić jakieś wiesz, niespodziewane przelewy. Tam wiesz, każdy ma tam limit chyba 1000 zł i 1000 euro, może nie każdy, ale tam kilku pracowników w firmie, żeby nawet z pierdami nie przychodzili do mnie. Nie? Po prostu mają sobie sami radzić i to jest wiesz, takie właśnie spychanie, oddelegowanie w dół, tak? Że no musisz się tego nauczyć, że nie możesz wszystkiego robić sam, że musisz tym ludziom dać możliwości, dać im szansę, dać im popełniać błędy, no bo też no, są różne fuck-upy, nie? Że ktoś coś dał dupy, no ale to i to jest wiesz element dobrego szefa, nie? Jeżeli ktoś dał dupy, bo coś zjebał, to nie możesz go zjebać, że coś zjebał, później nie zrobi nic, nie? No po prostu musisz powiedzieć, że okej, stało się i lecimy dalej, nie? Okej, no tak, rozumiem, że margines na popełnianie błędów ludzie czują, że mają, tak? No bo właśnie to z błędów wynikają jakby też rozwój, nie? Więc no tak, to Sławomir Mencen kiedyś powiedział, że my popełniamy też błędy, tylko najważniejsze, żeby popełniać ich mniej jak konkurencja. Okej. Dobra. Czyli co? Ty operacyjnie nie pracujesz nad tym, żeby biznes się rozwijał. Mówiłeś o tym, że masz całkiem niezłe podejście do analityki i do optymalizacji. Co w takim układzie jest twoją taką codzienną pracą? Jak to wygląda? Na czym ty się skupiasz? Excel. Tabelki, wykresy, porównywania, trendy, wzrosty czy spadki. Myślę, ja lubię cyferki, właśnie lubię Excel i gdzieś tam po prostu cały czas siedzę w tych cyfrach, w cashflow, w pieniądzach i wiem po prostu w którym momencie, gdzie jesteśmy, tak? I jeżeli mielibyśmy bankrutować, no to ja będę wiedział kilka miesięcy zanim zbankrutujemy. To nie jest to, że zdziwko nagle, że o kurwa, nie mam pieniędzy, nie? Coś się wydarzyło, więc to takie rzeczy widać, nie? Po prostu jak siedzisz w tym, czujesz to, no to masz. No, dużym problemem w większości młodych przedsiębiorców to jest to, że ty dostajesz kasę na konto i ty myślisz, że to są twoje pieniądze. To nie są twoje pieniądze, nie? Bo tam wiesz, musisz zapłacić dostawcom, tam jest VAT, jak jesteś VAT-owcem, to jest wiesz, 23% VAT-u, później jest jeszcze dochodowy, który musisz zapłacić, więc finalnie summa summarum, no to tam tych pieniędzy dla ciebie to jest trochę, nie? A wiesz, no znam ludzi, którzy właśnie tak popłynęli, że zobaczyli, że mają dużo pieniędzy na koncie, bo była hossa, bo właśnie nadpłynność była, bo było dużo cash flow, no ale później się skończył sezon i był spadek i trzeba było, wiesz, wyrównać rachunki, no już nie mieli z czego, nie? No i tak właśnie... Bo się nie zabezpieczyli, a ty patrzysz na finanse do przodu. Nie zabezpieczyli się, po prostu nie wzięli pod uwagę tego, że może być spadek do tego poziomu i żyli z nie swoich pieniędzy. No bo to jest to, że na ty kredyt musisz, firmy, no na kredyt firmy, nie? No bo ty musisz wiedzieć, ile ty masz tak naprawdę pieniędzy jest twoich, ile możesz wydać i no najważniejsze jest to, żeby nie wydawać więcej niż zarabiasz, nie? Okej, dobra. A jak to wygląda ta wasza dynamika z twoim wspólnikiem? Czy macie to podzielone jakoś właśnie obszarowo, że on jest odpowiedzialny za jakiś obszar, ty za jakiś obszar? Tak, on jest odpowiedzialny za warsztat, za flotę, gdzieś tam takie mechaniczne rzeczy, a ja właśnie za finanse i operacje. Okej. Dobra. Wszystko setupowałeś sam, jeżeli chodzi właśnie o te na przykład tabele finansowe i tak dalej? Czy masz jakiegoś finansowego, który ci w tym pomaga? Kiedyś się zastanawiałem, żeby mieć jakiegoś dyrektora finansowego. Nawet miałem takiego chłopaka, który gdzieś tam zajmował taką funkcję niby dyrektora finansowego, ale gdzieś tam się rozeszliśmy, nie pasowało na to współpraca.
Teraz mam to tak poukładane właśnie, że się nie muszę zajmować tymi operacyjnymi rzeczami, tą kontrolę finansową zostawiam w 100% dla siebie. Zastanawiałem się nad dyrektorem finansowym też kiedyś zewnętrznym takim, no ale też stwierdziłem, że fajnie jest mimo wszystko mieć wgląd w to, nie zajmuje mi to za dużo czasu. Na teraz gdzieś tam idę w kierunku automatyzacji tych procesów, żeby te wyniki się robiły same, żeby jak najmniej po prostu czasu na to poświęcać i mam nadzieję, że będzie jeszcze lepiej. Czyli tak jak zgaduję, to ty zatrudniałeś już od samego początku takich specjalistów obszarowych, czy jednak było tak, że był taki moment, gdzie zatrudniłeś jakiegoś takiego generalistę, który, o dobra, to ty będziesz zarządzał tym obszarem i wiesz, i on tym obszarem zarządzał. Jak to wyglądało? No, po prostu zatrudniając gdzieś tam, rekrutowaliśmy po prostu ludzi tam, gdzie czuliśmy, że będą potrzebni, żeby po prostu się odciążyć. No, tak jak... Okej, i oni robili dokładnie to, co mieli robić, a nie myśleli o tym, wiesz, właśnie od takiej bardziej funkcji zarządczej? No tak, bo... no takie delegowanie w dół po prostu, że jeżeli widzisz, że coś ci, czy tam, że ja widzę, że coś mi zajmuje za dużo czasu, to staram się albo to rozwiązać, albo zautomatyzować, albo zatrudnić kogoś, kto się tym zajmie, nie? Okej. Najprostsze rozwiązanie takich problemów. I jakby zaklepywałeś sobie po prostu konkretne obszary. Ile pracowałeś na samym początku, jak mieliście między tymi, wiesz, 10 samochodami, do którego momentu pracowałeś dużo, a w którym momencie poczułeś, że możesz sobie... Znaczy, jak byłem chłopakiem, takim właśnie 20-paroletnim, to 20 godzin dziennie. Okej. Praktycznie non-stop, tak? Praktycznie non-stop. To jest tak, że no jeżdżę tą ciężarówką, śpiąc gdzieś tam tylko, wiesz, podczas załadunków, rozładunków, ogarniając inne tematy, telefony, więc tak, więc no tylko trochę spania, cały czas telefon, cały czas ogarnianie, słuchawka w uchu. Okay. Hey go, let's go. Nie? No wiesz, póki masz 20 parę lat, no to jest okej, nie? To możesz. A teraz jak masz powyżej 30 i wiesz, pośpisz 7 godzin zamiast 8, to już jesteś 2 dni do tyłu, nie? Dobra, w który moment i co tak na dobrą sprawę się zmieniło w biznesie, że mogłeś sobie pozwolić na to, że właśnie miałeś więcej przestrzeni, bo dzisiaj masz przestrzeń nawet, żeby po prostu sobie zrobić 10 razy w roku wakacje i pomyśleć o tym, jak ten biznes ma działać. Znaczy, no to wiadomo, że no, muszą się pojawić pieniądze, tak? Że musi się pojawić gdzieś ta skala, no bo nie zrobisz takich rzeczy, jak będziesz, wiesz, prowadził budkę z kebabem, tak? No to nie ma takiej opcji, nie? Więc no, musisz urosnąć do jakiegoś poziomu, musisz zarobić jakieś pieniądze, mieć jakąś taką bezpieczeństwo finansowe, że wiesz, że stać ci będzie na zapłacenie trochę rachunków do przodu, że no nie pracujesz z dnia na dzień, nie? No bo wiadomo, że fajnie się mówi, jak się ma tą kasę, no ale też przez większość życia i firmy nie miałem tych pieniędzy, bo takie było łatanie dziur. Ale takim no, moim game changerem było to, jak zacząłem się zastanawiać nad tym, nie jak oszczędzić złotówkę, tego co się uczyłem cały czas w domu, wynosiłem, żeby po prostu już oszczędzać, tylko żeby zarabiać więcej. Nie? Jak nie będziesz oszczędzał złotówki, tylko skupisz się na tym, jak zarobić 1000, to się fokusujesz na tym, że masz zarabiać dużo pieniędzy, nie? Żeby znajdować lepszych klientów, lepsze kontrakty, lepsze frakty, wiesz, robić za większe pieniądze, niż po prostu być najtańszy, tak? Okej, czyli czuję, że po prostu cały czas szukasz miejsca do zoptymalizowania i tak na dobrą sprawę ta cała skumulowana praca w każdym z tych miejsc rzeczywiście wpływa na sumaryczny wynik, można tak powiedzieć? Oczywiście, że tak, no tak, no dobrą sprawę, no wiesz, wszędzie są pieniądze, nie? Wszędzie gdzieś tam coś możesz ućknąć, ale najważniejszym to jest to, żeby, wiesz, no robić za dobrą kasę, nie? Bo to jest dużo ludzi twierdzi na samym początku startu w biznes, że no będę tańszy jak konkurencja i zarobię. Chuja prawda, nie zarobisz, nie? Skoro oni ledwo co zarabiają, a ty chcesz być jeszcze tańszy, to nie zarobisz, nie? To lepiej, ja zawsze jestem takiego zdania, że po prostu rób to samo, za te same pieniądze, ale na przykład, wiesz, szybciej. Lepiej daj coś ekstra, ale najlepiej to w ogóle, wiesz, rób coś premium, skasuj więcej, ale rób mniej, tak? No bo tam są pieniądze realne, tak? No ludzie, wiesz, się bogacą coraz bardziej, no ostatnio widziałem statystyki, że w Polsce chyba jest 28 000 ludzi, którzy zarabiają powyżej 1 miliona euro rocznie.
Z czego 12 tysięcy ludzi jest w Warszawie, nie? A, widziałem chyba tą statystykę, nawet znajomy właśnie mi podsyłał. Nie pamiętam z jakiego to było źródła, ale kojarzę, że to było takie miażdżące. No. Najszybciej rozwijającym się chyba miastem w Europie w ogóle przez ostatnie 20 lat, nie? No więc są ludzie, którzy mają pieniądze, tak? Są ludzie, którzy chcą lepszych usług, lepszych rzeczy, ładniejszych rzeczy, no więc idź w tym kierunku, tak? No nie... Granie tylko i wyłącznie ceną powoduje to, że zarabiasz coraz mniej i bardzo szybko ci się wywróci, tak? No, tak, na dużym ryzyku, nie? Tak. Dobra, to pod jaki są jakieś takie, jest jakiś jeden główny miernik, pod który ty na przykład optymalizujesz swój biznes tak, żeby ci powiedział, no dobra, jak ten miernik będzie w odpowiednim stanie, nie wiem, przychodzie i tak dalej, to znaczy, że idziemy w dobrym kierunku? Czy to jest wiele mierników? Co mierzysz? I jak patrzysz na tą firmę, skoro ty siedzisz w liczbach? Tendencje. Tak naprawdę mamy, wiesz, dużą sinusoidę. I na przykład my operacyjnie pierwsze 3 miesiące zawsze jesteśmy na stracie, następne 3 miesiące gdzieś tam jesteśmy w okolicach zera, później to znowu delikatna strata, na ostatnim kwartale odrabiamy, nie? Okej. I to rzeczywiście jest w roku taka sezonowość? Jest od kilku lat taka sama sezonowość, w sumie cały czas. No i się musisz posiłkować tak naprawdę, wiesz, danymi historycznymi i sobie porównywać miesiąc do miesiąca z lat poprzednich, jak to wygląda perspektywy poprzedniego miesiąca, wiesz, właśnie zeszłego roku, no i widzisz właśnie, czy ci rosną koszty, czy ci rosną przychody, jaką masz strukturę klientów, kto ci płaci, ile masz wystawionych, niezapłaconych faktur, ile masz, wiesz, wystawionych faktur, które są do zapłaty, no bo to tak naprawdę jest takim twoim mierzaniem. Ja doskonale wiem, że niedoskonale w przybliżeniu wiem, że jakbym zamknął firmę, wiesz, na koniec tego miesiąca, ile mniej więcej będę miał pieniędzy, nie? I wiem, że jestem na plusie, to jest okej, a są takie, wiesz, biznesy, ludzie, którzy mają, wiesz, firmy, które generują setki milionów przychodu i oni jakby zamknęli tą firmę dzisiejszą, to mają milionowe długi, nie? No tak, rozumiem to, no, fajne. Kto cię nauczył takiego patrzenia z góry i skąd to wiesz skąd wiesz, jak to liczyć? Metodą prób i błędów. Okej. Z YouTube'a. Czyli jesteś totalnym samoukiem, jeżeli chodzi o takie właśnie podejście finansowe? Tak, no to wszystko wypracowałem sobie gdzieś tam samemu. Okej. Nie miałem żadnych, wiesz, nie ma żadnych przykładów z tego, nie? Nie ma żadnej, nie byłem co prawda na żadnym MBA czy SGH, więc nie wiem, jak tam to wygląda. No wiem, że na takiej zwykłej wyższej szkole logistyki na przykład, no to tego nie uczą. Okej. No dobra, to co jest dla ciebie obecnie takimi właśnie, nie wiem, takimi trochę self-checkami, że patrzysz sobie, dobra, jak to zrobimy, to znaczy, że idziemy w dobrym kierunku? Czy po prostu porównanie z poprzednich miesięcy, lat, miesiąc do miesiąca i żeby polepszyć ten wynik, czy coś jeszcze innego? Ja taką dobrą sprawę też, no robisz dużo rzeczy na czuje. No bo nie jesteś w stanie wszystkiego policzyć, tak? No musisz mieć jakieś odwołanie, żeby w ogóle widzieć, czy ty idziesz w dobrym kierunku, czy złym. No ale no większość takich rzeczy to podejmujesz tak naprawdę czując to, no bo to jest, wiesz, póki jesteś w firmie, siedzisz w firmie, masz to na ręku, no to jest okej, nie? To czujesz to wiesz, czy to się spina, czy się nie spina, tak? A z tego, co słyszałem, takie doświadczenia, to wiesz, na przykład jak już prezes odchodzi, wiesz, czyli founder odchodzi z firmy, zatrudnia prezesa, to w większości przypadków te firmy już dołują, lecą w dół, no bo nie ma tego czucia, tak? No bo ten, który przychodzi na to stanowisko, to jeszcze przez chwilę siłą rozpędu się rozwija, no a później jest degradacja i spadki. Okej, a myślisz no właśnie, co dalej, nie? Jak to komuś przekazać? Myślisz w ogóle o tym, że uda się w pewnym momencie właśnie tą firmę, zrobić z niej firmę autonomiczną bez ciebie? Według mnie się nie udałoby się. Że to nie wierzę w to, żeby, wiesz, jakiś typowy prezes, dyrektor był w stanie pociągnąć firmę transportową, żeby ona jeszcze była jakkolwiek rentowna. Okej. To by był ciężki kawał chleba, to już, wiesz, lepiej by to było, podejrzewam, skaszować, właśnie sprzedawać wszystko. No ale widzisz, z drugiej strony mówiłeś, że macie takiego operacyjnego człowieka, który działa dzisiaj nad tym, żeby biznes działał i żeby działał dobrze. Czy taka osoba, wiesz, w odpowiedniej
strukturze wynagrodzenia, nie miałaby odpowiedniej motywacji i odpowiedniej, wiedzy do tego, żeby nie to budować? Nie miałby przestrzeni, to musiała być inna osoba, nie? Okej, dobra. Ale mówię na przykład o takiej innej osobie, ale odpowiednio zbudować, jej wynagrodzenie, czy rzeczywiście dać trochę udziałów, wychować takiego człowieka latami, nie? No jakoś kiedyś będzie pewnie trzeba, nie? Nie wiem, nigdy o tym tak za bardzo na poważnie nie myślałem. Okay. Z doświadczeń, obserwacji, tak jak ci powiedziałem, wynika na to, że takie średniej wielkości firmy tak po prostu nie funkcjonują. W korporacjach to działa, bo to jest wielka, potężna maszyna. Jeżeli doszliśmy do takiego poziomu pewnej takiej korporacji, to to pewnie by to funkcjonowało, ale to jest to, że czyli co, albo się sprzedać, albo ciągnąć do końca. Ja sobie nie wyobrażam, żeby miał być na emeryturze, tak? Okay. Dla mnie takiego jak emerytura nie będzie istniała, bo ja nie byłbym w stanie siedzieć na dupie i nic nie robić, tak? Ja się dziwię ludziom, którzy liczą, że ja tam płacę składki ZUS-owe, bo później pójdę na emeryturę. Po pierwsze, ile ty dostaniesz z tej emerytury, a po drugie, co ty wtedy będziesz robił, nie? Póki nawet jak ja bym musiał leżeć w łóżku przykuty, żeby nic nie robić, a nawet jakbym jeszcze mózg mi pracował, to starałbym się kombinować, więc... Okej, ale ja też mam podobne podejście. Nie wiem, jak ono się zmieni w przyszłości, ale ja też wierzę w to, że po prostu będę pracował do samego końca, bo i widzę, że ty chyba też masz. Co cię w takim razie motywuje? Tworzenie. Tak, żeby coś robić, tworzyć. Tak? Być twórcą. Dobra. Podoba mi się to. To ostatnio właśnie Szymon Negacz tutaj mówił o tym, że ludzie się dzielą właśnie na takich konsumentów i twórców, nie? Dobra. Czy ten twój biznes w takim układzie, on ci się nie znudził na tyle, że czujesz, że będziesz go właśnie ciągnął długo, czy jest jakiś inny plan, żeby go kiedyś skeszować? Bo widzę, że mówisz, że jeszcze o tym nie myślałeś, ale z drugiej strony robisz następne rzeczy, kupiliście następną spółkę, teraz otworzyłeś kanał, zaraz o nim pogadamy i masz jakieś kolejne przedsięwzięcia, czy to nie jest tak, że nie wiem, zabraknie ci czasu na tą pierwszą firmę, albo zabraknie ci chęci, robienia tej firmy, czy nie? Jeżeli zabraknie mi czasu i chęci, to wtedy będę o tym myślał. Okej. Nie marnuję na razie czasu, nie koliduję. Nie marnuję czasu na myślenie, hipotetyzowanie nad rzeczami, które nie są realnym problemem. Tak? Okej, czyli nie jest to realny problem. W tym momencie nie jest jakimś realnym problemem. Więc... No to inaczej zapytam. To jak to robisz, że prowadzisz, 3 rzeczy i mówisz, że możesz pozwolić sobie na 10 wakacji w roku. Z jednej strony mówisz, że ta firma bez ciebie prawdopodobnie by, nie wiem, w pewnym momencie się wykoleiła, a z drugiej strony, masz tą przestrzeń. Jak to się robi i jak to się setupuje? Jak to zrobiłeś? Z jednej strony to jest tak, że nasza działalność tutaj transportowa polega na tym, że my musimy być mocno elastyczni i bardzo szybko reagować na to, co się zmienia, nie? Że to musisz czuć i to, jak ja słyszę, że często panie z banku przychodzą i się pytają, jaki mamy budżet, nie? Nie mamy budżetu. My nie zakładamy budżetów jakichś, nie robimy takich rzeczy, strategii długoterminowych, bo to się nie sprawdza, tak? Bo to po prostu trzeba iść mocno na żywioł. To jest, codzienna walka ze zleceniami, z klientami. Możesz sobie ustalić jakąś strategię, ale tak ona się rozpierdoli w przyszłym miesiącu prawdopodobnie, więc musi być mocno elastyczny, szybko się dostosowywać. Jak nagle, wiatr dmuchnie w tamtą stronę, to my, zmieniamy żagle i się, rotujemy, tak? I na przykład mieliśmy taki przypadek, że chcieliśmy przez pewien okres czasu mieć swoją własną księgową, nie? A nie macie? Mamy zewnętrzne biuro rachunkowe. Dobra. Zatrudniliśmy panią, która pracowała w kilku spółkach jednego z bardzo bogatych ludzi, który zatrudniał ponad 600 osób, miał dużo spółek i ona była główną księgową w dziale, gdzie pracowało 10 księgowych, nie? I ona tam była główną, była prawą ręką szefa, nie? I tam on tam zmarł i tam ona zrezygnowała z tamtej pracy, i przyszła do nas, popracowała chwilę i nie ogarnęła naszego tempa zmian, nie? Że po prostu
nie pasowało jej to tempo, nie? Że to wiesz, tam ona miała stabilność, przewidywalność, był właśnie, wiesz... Mimo skali. Mimo skali, to wiesz, no było to policzalne, nie? A u nas jest, wiesz, tak, to za chwilę jest tak. Okej, bo to było prawdopodobnie, tak zgaduję, że w tamtym przedsiębiorstwie to było po prostu rzeczywiście typowa praca księgowa, a nie finansowa, nie? Taka inżynieria, tak jak mówisz, bo u was jest dynamiczniej. Tak, jest dynamicznie na pewno. To się gdzieś tam zmienia, trzeba szybko reagować i dlatego właśnie też twierdzę, że jakby ktoś był tam typowo jako pracownik, to by się pewnie nie odnalazł, a wiesz, no podstawowym problemem znajdywania kompetentnych ludzi to jest to, że jeżeli ktoś jest zajebiście kompetentny, pracowity, wytrwały, to dlaczego ma pracować dla ciebie, a nie stworzyć sobie własnej firmy? No i właśnie, dlaczego? No dlatego nie ma idealnych ludzi, dlatego zawsze się musi liczyć z tym, że zatrudniając ludzi, oni będą mieli jakieś braki, które po prostu musisz zaakceptować, musisz ich, wiesz, tolerować i pracować z tymi ludźmi. Okej, ale wydaje mi się, że, to znaczy zgaduję, nie wiem, bo sporo ludzi tak mówi, że istnieją ludzie, którzy mają prawie wszystkie cechy właśnie, może są to kompromisy, tak jak mówisz, ale właśnie nie chcą prowadzić swojego biznesu. Mam taki przykład u znajomego, który ma człowieka, który praktycznie działa jak rzeczywiście przedsiębiorca w przedsiębiorstwie, ale sam deklaruje, że nie, on sam swojej firmy nie mógłby prowadzić, ale tak na dobrą sprawę to trochę prowadzi przedsiębiorstwo w przedsiębiorstwie. No widocznie po prostu albo nie akceptuje ryzyka, nie toleruje ryzyka, no ale to wiesz, no dalej jest ktoś, kto to ryzyko ponosi w takim układzie. Ktoś tam musi tym zarządzać ryzykiem. No bo gdzieś jest coś, skoro on tego sam nie ciągnie. Nie? Dobra, to jakich ludzi ty zatrudniasz i co musiałbyś odkryć w danym człowieku, że dobra, on to ma, to go zatrudniamy? Czy nie ma czegoś uniwersalnego? Pytanie, kogo na co rekrutujesz? Czy zależy od obszaru, tak? Tak, no wiadomo, że wiesz, jeżeli zatrudniałem dziewczynę do administracji w biurze i wiesz, było, że wymagana znajomość Excela. Dobra, nie? No wiadomo, że jak ktoś mi mówi, że on bardzo dobrze zna Excela, to ja doskonale wiem, że on kłamie, bo Excel jest tak rozbudowany, że bardzo dobrze to go zna chyba kilka osób na świecie. Tak. I wiesz, no jeżeli przychodzą panie na rozmowę, ja daję im komputer i każę im tutaj coś, wiesz, zrobić na tym komputerze i one po prostu, no tak, do tego podchodzą karkołomnie, no to wtedy wiem, że to się nie uda, nie? Że to po prostu nie Czyli będzie twardych pasować, takich nie? umiejętności szukasz na konkretnych obszarach? Dopasowane do tego, co w tym momencie będę potrzebował. No jeżeli ja pracuję na Excelach i oczekuję od mojej ekipy, żeby ludzie też ogarniali te Excel, ogarniali te tabelki, no to szukam ludzi, którzy mają te kompetencje, po to, żeby się nie spalać, nie marnować na to, żeby ich tego uczyć, tak? No dobra, a co musiałoby się okazać, wiesz, w mentalu takiej osoby, żebyś stwierdził, dobra, nie pasuje do naszego zespołu i nie zatrudniamy? Nawet jeżeli miałby, wiesz, super kompetencje twarde. Miałeś taką sytuację? Na pewno niejednokrotnie, tak? Że po prostu no to trochę czujesz to na dobrą sprawę. Jak gadasz z kimś trochę, robisz rekrutację, to wiesz, czy on ci będzie pasował do ekipy, do teamu, czy nie będzie pasował, tak? No jeżeli lepiej, wiadomo, trochę poszukać dłużej niż po prostu zatrudnić byle kogo na dane stanowisko, po to, żeby się później denerwować i frustrować. Okej. To jest dużo czucia, tak jak ci powiedziałem wcześniej w biznesie, że musisz dużo musisz czuć, tak? No wiadomo, jestem analitycznym człowiekiem, no ale i tak trochę czutki gdzieś tam trzeba mieć, żeby wiedzieć, że teraz to jest ten moment, nie? A z drugiej strony właśnie też często opowiadam ludziom, że no, te momenty, okazje są jak autobusy, nie? Że ten był i odjechał, to się nie załamuj, bo za chwilę będzie następny, tylko ty musisz się nad tym skupić, żeby to, wiesz, ogarnąć, tak żeby wiedzieć, że on przyjedzie, nie? Jest taka fajna anegdota, ostatnio słyszałem o czerwonym samochodziku. Słyszałeś to? Nie. Żeby teraz nie spalić. Ile widziałeś czerwonych samochodów po drodze, jak tutaj jechałeś? Nie mam pojęcia. A jeżeli bym ci powiedział, że jak następnym razem będziesz jechał do pracy i za każde czerwone auto dam ci 5 złotych,
to byś wiedział, ile ich widziałeś? Tak, wiedziałbym dokładnie. No, okej. No i to jest to, że te okazje gdzieś tam są, tylko póki ty ich nie zwrócisz Nie wyostrzysz... na to oka, nie zwrócisz na to uwagi, to ty nie wiesz, że one tam po prostu istnieją, więc to musisz być fokus, nie? Ja widzę, że dużo bierzesz, między słowami czuję, że dużo bierzesz właśnie na takie swoje odczucia, ale masz też chyba dużą skłonność do ryzyka, jak już widzisz taką okazję? Tak. Dobra. To jest to, że jestem nauczony tego, że trzeba wchodzić z buta i robić na 100% i że czasami lepiej się później zastanowić, czy było warto, niż żałować, że się nie zrobiło. Dobra. Czujesz, że to jest jedna z kluczowych rzeczy, która dała ci dzisiejszy poziom biznesu? Na pewno tak. No to jest to, że w biznesie musisz ryzykować. Jeżeli nie ryzykujesz, jesteś zachowawczy, to bardzo ciężko ci będzie osiągnąć sukces. Nie, naprawdę musiałbyś mieć albo zajebiste szczęście, albo szczęście w jakąś niszę, ale to z reguły to jest to ryzyko, że ty musisz podejmować to ryzyko i tak jak to się też mówi, że wiesz, inwestować swój czas, odejmować sobie teraz po to, żeby w przyszłości mieć lepiej, nie? Dobra, czyli cały czas obstawiać zakłady. Dobra, jakie największe ryzyko podjąłeś, które się nie udało? I czy to jest tak, że zwiększasz tą skalę tego ryzyka cały czas? No wiesz, na dobrą sprawę, jak kupiłem swój pierwszy ciągnik szybkowy, znaczy wcześniej miałem takie te małe ciężaróweczki, to w drugim tygodniu kierowca mi go wywalił do rowu, nie? I go rozwalił ten samochód. Okej. I wiesz, no i masz autokasko, no ale tam autokasko ci też wypłaca tylko to, za ile ty kupiłeś samochód, ale że ty go wiesz, wymieniłeś mu opony, zrobiłeś serwis olejowy, takie tam rzeczy, zrobisz jakąś wpłatę. Okej, to w plecy. To jeszcze jesteś w plecy, nie? Tam leasing wtedy jeszcze mnie pociągnął za odsetki, bo kazał mi spłacić, wiesz, cały kapitał plus część odsetek, większą część odsetek, który był zapisany, gdzie no teraz nie da mi się tak zrobić, bo teraz wiem, że spłaciłem kapitał, to nara, nie? No, dosłownie, nie? No. A nie, że oni jeszcze sobie wymyślili, że odsetki będą chcieli, nie? Dobra, czyli to nie poszło, no ale z drugiej strony, gdyby nie to w sensie to był konieczny chyba wydatek, nie? W twojej branży, tak jak czuję. No tak, no ale to jest, wiesz, no zawsze mógłbym powiedzieć, że wiesz, no teraz jeszcze trochę zarobię, będę miał więcej pieniędzy i dopiero później zainwestuję, nie? To zawsze to jest, wiesz, na początku to było takie igranie z ryzykiem, że tak zawsze byłeś na skraju, że ci zawsze ledwo to sterczało od pierwszego do pierwszego, ale gdzieś tam, wiesz, dolewałeś. I na takim poziomie ryzyka jechałeś, tak? Że gdyby któraś z twoich decyzji okazała się nietrafiona, to mogłaby nawet położyć firmę, czy nie? Czy na pewno tak. Wiesz, jaki balans zachowujesz, nie? Przez pierwsze lata mojej firmy to wszystko było na skraju i granicy opłacalności i cashflowu, nie? To zawsze to po prostu było tak po prostu wyciśnięte na maksa i tylko, wiesz, dociskane, jak się coś wywaliło, no to że trzeba było, wiesz, jeszcze ciężej pracować po to, żeby ciągnąć dalej, nie? Okej. Dało się to zrobić szybciej, to co zrobiłeś? Na pewno się dało szybciej, nie? Ale no wiesz, no masz takie przykłady ludzi, że osiągają spektakularny sukces, ale zawsze też o tym opowiadam, że historia zna tylko te przykłady ludzi, którzy osiągnęli zajebisty sukces, ale tych, którzy zajebiście zaryzykowali i ich nie ma, to się nie pamięta. No, nie, dosłownie. Dlatego fajnie by było takie przykłady znaleźć i je zanalizować, tylko z doświadczenia wiem, że trudno w ogóle namówić takich ludzi też do rozmowy. No pewnie tak, ale z drugiej strony po co koncentrować się na ludziach, którym się nie udało, nie? Tak, chociaż wierzę w to, że czasem analiza jakichś, wiesz, takich grubych porażek z grubym wolumenem obrotu może dużo przynieść. Zresztą mam kolega opowiada, że pracował w firmie, gdzie szef stwierdził, że chce być największą firmą handlową w Polsce w tym jego segmencie, co robili. No i wiesz, mieli 60 handlowców, 60 samochodów i szef dobił w ciągu 3 miesięcy do 200 handlowców, 200 aut i za pół roku go nie było, nie? Bo po prostu przestrzelił się ze skalą, zainwestował, wiesz, musiał właśnie wziąć samochody, leasingi, handlowców, którzy nie umieli sprzedawać i się okazało, że przez jego tylko i wyłącznie ego firmy nie ma, nie? Dobra, ale w ogóle zwinął wtedy firmę, tak? Z tego co wiem, to zbankrutował, tak? I już wiesz, było 60 ludzi, było 200, a później było 0.
I to nie było racjonalne, tylko tak jak mówisz... To tylko jedyną pobudką było to właśnie, że on chciał być największy. To nie było to, wiesz, ekonomicznie uzasadnione, nie było na to potrzeby, po prostu chciał, wiesz, wygryźć konkurencję, stwierdzić, że będzie po prostu największy. No i przez chwilę był. Udało mu się. Odhaczył. Czyli to jest twoim zdaniem motywacja, która nie wróży sukcesu, tak? Że chęć bycia, nie wiem, lepszym od innych, tak? To co w takim razie? Nie, to jest właśnie bardzo zgubne, bo to jest ten drastyczny problem. Jeżeli ty robisz coś, bo ty chcesz być lepszy od innych, to dlaczego chcesz być lepszy od innych, nie? To jesteś niewolnikiem tego, że musisz być od kogoś lepszy, nie? No to już jesteś gdzieś tam, coś musisz robić, tak? No to okej, jeżeli chcesz być lepszy od siebie, to spoko, bo się rozwijasz, nie? Ale po co masz gonić innych, nie? Udowadniać innym właśnie, że jesteś lepszy. Okej, czyli szukasz czegoś takiego, żeby to nie było zależne od zewnętrznego świata, tak? Tylko od ciebie. Tak, według mnie, no wiesz, ci najwięksi ludzie tego świata, nie? Wizjonerzy tacy, wiesz, jak Elon Musk czy Steve Jobs, no to oni też tego tak naprawdę nie robią dla pieniędzy, tylko po prostu robią to po to, żeby tworzyć, właśnie robić jakieś fajne rzeczy, zmienić świat, zostawić coś po sobie, tak, dać fajny produkt, fajną usługę i że to jest takie, wiesz, też dla mnie napędzające, że dlatego chciałbym iść właśnie w taką stronę i robić takie rzeczy, po to, żeby coś, wiesz, po sobie zostawić, coś fajnego zrobić, a wiesz, jeżeli to zarobi jakieś pieniądze, to fajnie, jak to nie będzie zarabiać dobrych pieniędzy, to spokojnie, byleby, wiesz, nie pochłonęło wszystkiego, nie? Tak, ale warto spróbować. No ja czuję ten poziom ryzyka, który mniej więcej masz w głowie i staram się go zrozumieć. Też mi się wydaje, że duże dźwignie i duże ryzyko no, po prostu no, czasem daje dużą nagrodę, tak? No, tylko zgaduję, że ty dużo o tym nie myślisz, tylko po prostu idziesz właśnie jak przecinak, tak? Jak widzisz okazję. No tak, no bo jeżeli się będę zastanawiał, no to okazja ci odjeżdża, a jak ty zaczynasz gonić ten autobus, który on odjeżdża, no to jest problem, tak? No bo to jest, wiesz, ci, którzy poszli na samym początku tego autobusu, no to oni już zarabiają, a ty starasz się ich dogonić i jak oni będą wysiadali, to ty dopiero będziesz ich doganiał i oni już będą siadali gdzieś indziej, a ty dalej jesteś z tyłu i zawsze jesteś z tyłu, bo jesteś za trendem, nie? Bo wiesz, no okej. No dobra, to jak wyprzedzać te trendy? Mówisz na czucie, tak? Co jeszcze wyczułeś? Spróbujmy znaleźć wzór. Co jeszcze wyczułeś? Oprócz tego, że na przykład zrobiliście zakup tej floty przed samym COVID-em. Co jeszcze było takimi dużymi dźwigniami, które fajnie przewidzieliście, zainwestowaliście, zaryzykowaliście i fajnie się zwróciły? Zresztą weszliśmy właśnie z współpracy z Amazonem. Na samym początku gdzieś tam jak Amazon się w Europie rozwijał i jak właśnie przed innymi, tak? Przed innymi, bo teraz bardzo dużo ludzi tam jeździ dla Amazon, ale my, no wiesz, przed COVID-em właśnie tam zaczęliśmy jeździć, wtedy kiedy segment wysyłek domowych i online shoppingu no po prostu eksplodował, tak? I my gdzieś tam już byliśmy w środku, no i zaczęliśmy po prostu bardzo dobrze zarabiać, tak? No bo był taki deficyt ciężarówek, że po prostu zgarnialiśmy dużo wyższe stawki z rynku niż reszta w ogóle była w stanie zapłacić, tak? I po prostu no, mieliśmy w tym momencie właśnie szczęście, że akurat wybuchł ten COVID, że akurat byliśmy tam, że akurat wiesz, byliśmy tam dobrym przewoźnikiem, mieliśmy taki dobry rating i był ten tort, który po prostu się powiększył, eksplodował i trochę nam z tego skapło. Fajnie. No wiesz, na przykład teraz no to jest można porównać trochę do rynku kryptowalut też i tego wszystkiego. No jeżeli ty kryptowaluty wyszczeliły do góry i ty teraz je kupujesz, to już nie zarobisz, nie? To jest za późno, no. Ale wiesz, teraz jest za późno, było wcześniej lepiej. No i wiesz, no wiara teraz opatrzy na deweloperów, bo deweloperzy ostatnie lata zarabiali, to zostałem deweloperem. Nie? Teraz nie. Jeżeli oni już zarabiali, oni już zarobili, to teraz wiesz, widać taką delikatną pustkę w tej branży, że tam po prostu już deweloperzy zjeżdżają z ceny, zaczynają kombinować, zaczynają wykańczać mieszkania, wynajmować je, więc jeżeli ty teraz wszedłbyś w tą branżę, w ten biznes, nie mając żadnego doświadczenia, za wszystko przepłacając, ucząc się, popełniając błędy, to jest wręcz pewne, że ci się nie uda, a jak ci się uda, to po prostu fartem i będziesz tak wkurwiony na to, że ty to stwierdzisz, że jest bez sensu, nie? No dobra, no to jak szukać takich rzeczy twoim zdaniem, które są przed trendem? Trzeba patrzeć, nie? Trzeba obserwować.
być uważnym, jak to się fajnie mówi, nie? Jak jesteś uważnym, to widzisz, co się dzieje, tak? No wiesz, no teraz sexy rzeczy, nie? No sexy, fajne tematy, to jest, wiesz, sztuczna inteligencja, no to jest, wiesz, temat, jak się do tego zahaczysz, no to jest spoko, nie? Tak, no trenduje na pewno. I widzę, chyba ostatnio taki przykład, który czuję, że fajnie zażarł, to ktoś, kto zrobił właśnie framework do sprzedaży dla takich agencji, które się zajmują sztuczną inteligencją i zgarnął sobie, wiesz, metatort od góry i całkiem fajnie tam zarobił. Dobra. Co czujesz, że ty zrozumiałeś na takim grubym poziomie, czego nie rozumiałeś na samym początku, kiedy zaczynałeś biznes? Jak funkcjonuje świat trochę. Bo to jest to, że telewizja jest taką trochę bańką, znaczy nie trochę, no jest bardzo dużą bańką, w ogóle nie oglądam telewizji, staram się tego wyłączyć, ale jeżeli wiesz, jesteś w takiej bańce telewizyjnej, bańce swoich znajomych, kolegów, jakichś przeświadczeń, obaw, no to one są po to, żeby tak naprawdę system robi z ciebie takiego trochę niewolnika, nie trochę, bardzo, nie? Ty jesteś po prostu uciemiężonym niewolnikiem, który ma zapierdalać dla systemu. No i wiesz, to ja zawsze też tak mówię, że no kiedyś to był wyzysk, bo byli chłopi i oni byli wykorzystywani, musieli płacić pańszczyznę 10% dla pana, nie? No ile teraz płacić podatków? Jak sobie policzysz VAT-y, ZUS-y, te wszystkie rzeczy, podatki, akcyzy, to ty między 50 a 70% twojej wypłaty idzie do państwa, nie? No to kto był bardziej wolny? Chłop pańszczyźniany czy ty, nie? Tak, mieliśmy dosłownie taką dyskusję zakulisową ostatnio, chociaż chyba ta dziesięcina to jest taka w cudzysłowie z tego co wiem i tam było więcej, ale no nie różnimy się tak niczym pracując dzisiaj podatkowo od takiego chłopa. No i tak, no to jest to, że wiesz, system tak cię tutaj zaszufladkował, że ty nie jesteś w stanie kupić sobie mieszkania za gotówkę, bo kogo stać w ogóle? Ty musisz wziąć kredyt na 30 lat. Jak już wziąłeś kredyt na 30 lat, to ty już nie jesteś wolnym człowiekiem. To już musisz tu siedzieć, musisz zapierdalać, musisz zarabiać. Chcesz kupić samochód, też ciężko cię skupić nowy samochód za gotówkę. Też musisz wziąć następny kredyt. I gdzieś tam te system bańki cały czas z ciebie ściągają, tak? Bo ty część właśnie swojej pracy, wypracowanych pieniędzy oddajesz do systemu. No i jedyną właśnie drogą, żeby się z tego uwolnić, to jest pracowanie na swój własny rachunek, rozwijanie czegoś, pomaganie innym za swoimi usługami, tak? Czy produktami, czy twórczością. No to... Spoko, dobra, to jaką miałbyś radę dla ludzi, jak właśnie się z tego uwolnić, po prostu rzeczywiście wziąć sprawy w swoje ręce, tylko z drugiej strony to się... Kurczę, nie chcę powiedzieć, że to się łatwo mówi z twojej perspektywy, bo ty zaczynałeś też, praktycznie jesteś self-made'em, tak? No nie miałeś kasy na początku, tylko po prostu też harowałeś jak wół, żeby mieć tą kasę. Tylko jak zmotywować ludzi do tego, żeby wykonali taką... Ludzie to się muszą sami motywować. No, jeżeli ty się sam nie jesteś zmotywowany... Okej. No masz rację, no. To jest, wiesz, to nic z tego nie będzie, tak? Jeżeli ty nie masz swojej motywacji, nie masz swojego jakiegoś, wiesz, pociągu do tego, głodu, no to jest ci dobrze jako w systemie, lubisz pracować od pierwszego do pierwszego, nie mieć oszczędności, zastanawiać się później, co będziesz robił na emeryturze, no to jest twój świadomy wybór, tak? No to sorry bardzo, życzę powodzenia, ale niestety no, świat jest taki, chcesz żyć w tym systemie, to żyjesz, tak? Jak chcesz się dostać tą pigułkę, żeby się uwolnić z Matrixa, no to musisz zapierdalać. Więc wiesz, no nie możesz liczyć na to, że ktoś ci da jakiś sprawdzony sukces, sekret tego, że wiesz, kup mój kurs i szkolenie, a wiesz, gwarantuję ci, żeby nie zarabiał 10 000 miesięcznie na TikToku. No jest takich trochę. Ja zawsze się śmieję, że ci ludzie, którzy sprzedają te kursy i są takimi influencerami, oni po prostu takie na zasadzie daj mi swoje pieniądze, a ja ci pokażę, jak dobrze żyć za twoją kasę. Tak, dosłownie, nie? Jeszcze pokażę ci, jak ją przypuszczać. Spoko. Kurczę, ja mam wrażenie, że zrealizowałeś taki, wiesz, no trochę plan, do którego każdy dąży i tak staram się, wiesz, dociec, jak to się robi. Ty mówisz, że to robi się długo, mówisz, że robi się to ryzykując. Czy to jest tak, że
ci ludzie, których wiesz, miałeś dookoła siebie, trochę im to zawdzięczasz, że też trafiłeś na dobrych ludzi, wiesz, u siebie w firmie? Bez kogo to by się nie udało? Znaczy, no to jest to, że no, w życiu trzeba mieć trochę szczęścia. No wiadomo, że jak masz pecha, to masz na pewno dużo gorzej, no bo zawsze nie można powiedzieć, że gorzej już być nie może, bo zawsze może być gorzej. Coś się może bardziej zjebać, więc jeżeli nie będziesz miał trochę szczęścia, no to ci się nie uda. Na pewno właśnie trzeba mieć, wiesz, dobrych pracowników, dobrych ludzi, którymi się otaczasz, dobrą ekipę, no bo no sam też no coś zrobisz, no ale to jest, wiesz, tyle, ile będziesz pracował swoimi ręcyma, to tyle zarobisz, ale jedziesz na urlop, to nie zarabiasz, nie? No to jest, wiesz, problem takich właśnie twórczych zawodów, nie? Jeżeli, nie wiem, jesteś trenerem personalnym, cokolwiek, no, pracujesz rękoma, nie? No to nie macie w robocie, to nie zarabiasz, nie? No więc dlatego po to trzeba robić biznes, bo tylko no, biznes jest w stanie, robiąc biznes, jesteś w stanie nie pracować, ale zarabiać, nie? Dobra, a czy ty dużo eksperymentujesz? Bo chodzi mi o to, mówisz, żeby ryzykować. Dużo wtopiłeś rzeczy, nie wiem, na przykład w jakieś rozwiązania, które się nie sprawdziły i iterujesz dotąd, aż znajdziesz rozwiązanie na daną rzecz. No, bardzo dużo. Ja nawet ostatnio nagrałem film na moim kanale o tym, jak zainwestowałem w Optimę ponad 40 000 złotych i ten program dalej nie działa. Jakoś bardzo mnie to nie dziwi, tak jak rozmawiam z ludźmi, ale jest to absurdalne. To jest, wiesz, no to jest... Ja nie mogę tego zrozumieć, że my żyjemy w świecie tandety. Że ty po prostu, gdzie byś się nie spojrzał, kupujesz, płacisz ciężkie pieniądze i większość rzeczy jest tandetnych. Jest tandetna obsługa, tandetny produkt i ludzie tak za to płacą. I nie ma alternatyw. Nie ma alternatyw. To jest to, że naprawdę chciałbyś, wiesz, nie interesuje cię koszt, a ma być zrobione dobrze i ciężko znaleźć ludzi, którzy ci opierdolą dobrze roboty. Więc to naprawdę, jeżeli ktoś mi mówi, że on nie wie, co ma w życiu robić, no po prostu, no kurwa, rób coś dobrze i zawsze się znajdzie klient, który za to ci zapłaci. Tylko musi to robić dobrze, tak? No ile masz papudraków takich, wiesz, powiedz mi, no prosta rzecz, znajdź dobrego stolarza, nie? Ja mam akurat dobrego stolarza, całe szczęście, ale to jest, kurwa, jak ze świecą szukać, nie? Dobrego płytkarza, który będzie miał termin, nie? Tak, ale to jest ciekawe, no dobra, a w takim układzie masz jakiś... Co, samemu trzeba robić takie rzeczy? No bo mówisz, że nie wdrożyliście w ogóle tą Optimę? No, teraz zmieniliśmy firmę wdrożeniową i jest jakieś światełko w tunelu. No ale samemu nie jestem w stanie robić samemu, tak? No tak, no dużo rzeczy, właśnie. Tak jak ci mówię, dużo rzeczy kupowałem, dużo rzeczy, wiesz, próbowałem, testowałem, no robię, wiesz, płacę pieniądze, wkurwiam się, że nie działa, no ale no nie płaczę w poduszkę i się nie obrażam na świat już nigdy więcej, no po prostu trzeba iść dalej, robić następne rzeczy, tak? No miałem też firmę, która, wiesz, obiecywała mi, że będzie robiła mi księgowość i będzie moim dyrektorem takim, wiesz, księgowym i się okazało po miesiącu czasu, że są bardzo słabi, no i trzeba było zrezygnować ze współpracy, zapłacić za 3 miesiące współpracy i iść dalej, nie? No to... Okej, czyli myślisz, że to jest taka plaga, tak? W sumie z drugiej strony to jest niesamowita szansa, tak? Wystarczy robić coś dobrze. No tak, no to jest to, naprawdę wszędzie po prostu, gdzie byś nie spojrzał, to jest po prostu, no jest pełno tandety, pełno po prostu, że... Spoko. Jak w biznesie robisz, że coś jest robisz business to business, naprawdę ciężko jest znaleźć jakiegoś godnego takiego podwykonawcy, który przyszedłby ci, opierdolił ci, kurwa, od początku do końca. I żeby to działało. Żeby to działało. No. I często nawet pieniądze nie są, wiesz, problemem, bo firmy mają pieniądze, ale nie ma komu to zrobić w ogóle. Jeszcze chciałem się podpytać o procesy. Czy to jest tak, że jak wy zaczynaliście zatrudniać ludzi, to na samym początku ty mniej więcej wymyślałeś, co ci ludzie mają robić i oni po prostu zastępowali ciebie w jakiejś części? Czy było tak, że miałeś jakiegoś właśnie człowieka, który też trochę rozwijał to w środku? Czy to puchło, rozwijało się? Jak to wygląda? I jak dzisiaj wyglądają w ogóle te procesy? Zaraz do tego jeszcze będę chciał delikatnie to rozwinąć. No większość rzeczy takich procesowych, no to sami stwarzaliśmy po prostu, widząc jakieś potrzeby tego, co trzeba zrobić, jak to musi wyglądać właśnie, żeby oddelegować te zadania w dół.
też staram się z jednej strony robić takie te powtarzalne procesy, ale też dawać dużą swobodę pracownikom, żeby jednak coś tam robili też sami, żeby nie byli typowo niewolnikiem procesu, no bo to jest w drugą stronę też jest niedobrze, jak ty siedzisz nad kimś checklistą, ma to wszystko odklikiwać i totalnie być niewolnikiem systemu, no to też ani on pewnie nie ma z tego frajdy, a to też się finalnie według mnie nie sprawdza, tym bardziej w dynamicznej organizacji, która się co chwilę zmienia, więc to byłoby takie spalenie czasu. Właśnie jak to wygląda na co dzień? No bo mówisz, że to się zmienia, ale to się zmienia z waszej inicjatywy, czy to się zmienia z inicjatywy też ludzi? No z inicjatywy bardziej rynku, nie? Okej. No dobra. Szybko dostosowywać, adaptować. A możesz jakieś przykłady podać? Co tak na dobrą sprawę właśnie, nie wiem, zmieniło się ostatnio? Ja słyszałem jaką właśnie macie innowację? Ja słyszałem o takim problemie w tej branży. Nie wiem, czy to jest prawda, czy nie możesz potwierdzić albo zaprzeczyć, że głównym problemem jest dobra logistyka na przykład samych naczep, a nie ciągników, żeby one stały w odpowiednim miejscu i jak ktoś to dobrze ma rozkminione na jakichś algorytmach, no to wtedy więcej zarabia, no bo tam się pojawia optymalizacja. Pytanie, czy o takich rzeczach myślicie, jak właśnie mówisz o zmianach, czy o jakimś jeszcze innym wymiarze? No my robimy dużo przepinek naczep, nie? Bo naczepa ci wiezie towar, a ciągniki możesz przepinać. No i często robimy sztafety, że wiesz, ładuje się jedna naczepa, załóżmy w Polsce, jedzie do Madrytu i po drodze wiozą ją 3 ciągniki, że ta naczepa nie staje, tylko dowozi, nie? I przez to klient płaci dużo więcej, no bo to dojechało szybko. Ty nie byłbyś w stanie wsadzić kierowców tylu, bo nie mógłbyś 3 kierowców, albo muszę być gdzieś dostarczyć ich samochodami albo samolotami, no ale jeżeli sobie logistycznie rozplanujesz te auta, że one stają i one zabierają inną naczepę, no to wiesz, to leci dalej, nie? Wow, dobra, czuję. Ale z kolei rozliczanie tego to jest koszmar, nie? I nie mamy żadnego programu transportowego, który by to w ogóle ogarnął, żeby te przepinki tych naczep w ogóle zebrać w kupę, rozliczyć to jakkolwiek, dlatego też dużo rzeczy takich... Wow, to jest ciekawe, że do tego stworzyć customowy soft, rozumiem. Ale po prostu trzeba by go nabić taką ilością danych. Mieliśmy taki program, który powinien to ogarniać, mimo że w naszej perspektywie tego nie ogarniał. Okay. Właściciele twierdzą, że on to będzie ogarniał, ale ilość czasu, pracy, to wprowadzania tych wszystkich danych potrzebnych do tego rozliczenia w porównaniu z efektem finalnym jest za duża właśnie. To jest, czasami trzeba sobie zdać sprawę w ogóle, czy te dane są ci do czegokolwiek potrzebne, poza tylko, żeby zaspokoić swoje własne ego i widzimy się. Okej. Czy to rzeczywiście będzie uzysk? Czy to jest zysk? No dlatego my doszliśmy do takiego wniosku, że cały dział spedycji na przykład jak jest premiowane i procesowane, no mnie interesuje zysk firmy całej, nie? Okay. I wiesz, a nie na przykład zysk tego, że na przykład ten spedytor ma tych swoje 10 samochodów i on ma je zaplanować i od tego będzie miał premię. I teraz wyobraź sobie sytuację, nie? Że my tu wiesz, weźmiemy zajebiście ważny ładunek, który potrzebuje trzech ciągników po drodze, które płacą złotem, nie? I teraz spedytor ma zostawić swoją ciężarówkę na jeden dzień, żeby stała i nie zarabiała, skoro on, wiesz, u niego to się nie będzie spinać, nie? On by stracił i on wtedy, wiesz, nie grałby do tego zespołu, nie? Dla niego by to się nie opłacało, nie? Żeby zainwestować w swoją ciężarówkę. A jeżeli wie, że to jest dla firmy dobrze, że on też z tego będzie miał kawałek toru, no to okej, nie? Okej, dobra, czyli dobrze rozkminiony system jakby prowizyjny, tak go nazwijmy, żeby... Premiowy, nie? Żeby wszyscy grali do jednej bramki właśnie, a nie tylko egoistycznie pod swoją, tak? No bo to zawsze można powiedzieć, że no jakoś się dogadamy, no ale po co, skoro można ten problem już samym zalążku właśnie wyeliminować i po prostu powiedzieć, że panowie, panie, wszyscy gramy do jednej bramki, system premiowy po prostu jest jeden dla wszystkich i tak jak team, tyle ile zarobicie wszyscy, tyle będzie, nie? To nawet później między sobą powoduje to, że jak ktoś coś zauważy, że współpracują, że kolegi auto coś zjebało i jedzie nie tam, gdzie powinno, nie? To mu zwrócisz uwagę, nie? Że słuchaj, bo tu chyba coś zjebane. Tak, coś nie działa, no ekstra. Na jakim poziomie ty się w ogóle przyglądasz dzisiaj firmie właśnie, gdzie zoomujesz, gdzie odzumowujesz, czy to jest okresowe, bo na przykład taki problem, o którym teraz mówiliśmy, to zauważyłeś go, bo właśnie się przyglądasz takim rzeczom, czy ktoś ci o tym powiedział? Jak ty patrzysz, wiesz, na ten cały mechanizm?
A co problemem na jakim poziomie szczegółowości? Pracownikami, tak? Z ludźmi? Nie, w firmy tak na dobrą sprawę, no bo skoro doszliśmy do tego, tak chyba doszliśmy do tego, taką analizą wsteczną, że główne twoje zajęcie to jest tak na dobrą sprawę patrzenie na obszary i optymalizowanie i wyciskanie z tego jak najwięcej, no to zastanawiam się, wiesz, jaki ty poziom patrzenia przyjmujesz na firmę? Czy wchodzisz właśnie w szczegół, czy w detal, czy obserwujesz jakieś obszary i obserwujesz anomalie? Że w mojej firmie przeszedłem każde stanowisko od początku do końca, więc nikt mi tam kitu nie wciśnie. Okej, fajnie. Tak jak ci mówiłem, no po prostu ja wiesz, jestem i mechanikiem, i spedytorem byłem. To, że umiesz silnik wymienić, to mnie zaskoczyłeś, no. Fajne. Ja wiesz, często byś zobaczył pana prezesa w ogóle, jak ja mam brudny łapy, jak wchodzę do biura, będziesz tam coś oleć, tam brudnego ale no już mniejsza z tym. No ale wiesz, to ja przeszedłem każdy ten szczebel. Każdy wiem. To jest to, że no, jak ja bym się mógł sklonować i by było 10 takich spedytorów jak ja, to byśmy zajebiście zarabiali, co prawda oni by się pozabijali, nie? Między sobą. Okay. ale po prostu o to chodzi, że no, wiesz, jestem w stanie być najlepszym spedytorem, jakbym, wiesz, tam siedział, ale po co, nie? To jest, wiesz, nie o to chodzi, żebym udowadniał innym, że jestem lepszy od nich. Tak. Tylko to jest to, że no z kolei ja wiem, jakie tam są problemy, nie? Ja się koncentruję. Ja mam taką zdolność tego, że ja widzę problemy, zanim one wystąpią. Okej. Zajebista umiejętność. Tak, nie i powiem. przewiduję sytuację, właśnie wiem, że to się może wyjebać, wiem i od razu, żeby zawczasu zrobić rozwiązanie, zanim to w ogóle problem wystąpił, tak? No bo dużo rzeczy można zgasić, zanim one w ogóle się pojawią, tak? Tak, ale patrzysz właśnie przez to, że znasz w bardzo małym szczególe tą firmę, to dzięki temu potrafisz, chyba tak, nie? Potrafisz to przewidywać. I też, no ale ogólnie no mam taki, nie wiem skąd to mam, ale tak się nauczyłem tego właśnie, żeby myśleć o takich rzeczach, że niejednokrotnie to właśnie pokazuje to, że wiesz, ja jestem w stanie wypatrzeć różne rzeczy, nawet nie ze swojej branży, bo nawet gadając z kimś z innej całkowicie branży, mu powiem stare słowa, ale tutaj wiesz, weź się zastanów nad tym, no bo to ci się może wykoleić, nie? Jeżeli wiesz, na przykład projektowałem swój dom, to wiesz, no przyszedłem do pana projektanta, on jakoś tam miał wizję, no, patrzyłem na niego, mówię, dobra, nie fisiuj, robimy to tak, tu. No i wiesz, ja mieszkam 4 lata w domu i ja tam bym nic nie zmienił, nie? Bo tam jest wszystko tak przemyślane, że doskonale, wiesz, wiedziałem od samego momentu, jak wjadę autem do garażu, że mam przejść przez spiżarnię, odwiesić sobie kurtkę, zostawić zakupy, mieć tam lodówkę drugą, po prostu wejść do kuchni, tam sobie później przejść do salonu, tam sobie usiąść, tu mieć z boku biuro, żeby być blisko na wylądzie, tam mieć siłownię w drugim miejscu, żeby było daleko, tu żeby mieć stropy tak, żeby wiesz, było wygłuszone, że na przykład jak tu mamy w salonie kino, żeby dzieciaki nie słyszały tego, no to wiesz, to ja to nigdy nie wybudowałem domu, ale byłem w stanie to wyobrazić i zrobić to tak, że nic mi tam nie przeszkadza, nie? Że to jest wszystko przemyślane od początku do końca pod tym po prostu, żeby było dobrze, nie? No mega przykład, no rozumiem, ale skąd ta umiejętność? Skoro mówisz, że masz to nawet, wiesz, jak nie zbudowałeś domu, jak się tego nauczyć? Nie wiem, czy da się tego nauczyć. Może musiałbym zrobić z tego szkolenie. No właśnie, na przykład. Mówiłeś o swoim domu, że sam go zaprojektowałeś. Mi prywatnie powiedziałeś, że willę z basenem już masz i tak naprawdę co dalej, nie? I teraz ja w sumie chciałem się zapytać, czy zaspokojenie tych takich, wiesz, potrzeby posiadania takich, wiesz, zabawek, majątku, tak jak nam się wydaje wszystkim, którzy nie mają takich rzeczy, mi na przykład, to czy daje taką satysfakcję, czy właśnie wtedy zaczynasz czuć taką trochę pustkę i myślisz sobie, kurde, no nie, to nie o to chodziło. Trochę o tym mówiłeś, ale zastanawiam się, jakbyś mógł rozwinąć ten temat. Znaczy, to tak, no, mam fajny dom, który mi się podoba właśnie, który właśnie marzyłem, żeby taki mieć, taki mam, nie? No, nie wyobrażam sobie, żeby, wiesz, na przykład go teraz sprzedać, zmienić i mieszkać gdzieś indziej. Co prawda, patrząc na naszą polską pogodę, to najchętniej człowiek by się stąd wyprowadził przynajmniej. Zawsze myślałem, że na pół roku zimy, ale teraz lato też już wygląda jak jesień. No, ale też dużo wyjeżdżasz, więc to w sumie... Tak, ale właśnie to jest to, że całe wakacje z reguły siedzę w domu, potem mam, wiesz, basen, żeby siedzieć w domu na basenie, a to nie ma pogody, nie?
A, okej, dobra, i tu jest problem. Tak, no, wszyscy się moi koledzy i tam znajomi pytają, co ja jeszcze to robię w tej Polsce tak długo, nie? Że Okej. bo miało być ładnie. Ale już no, I tak czekasz, aż będzie. tak czekam na tego, bo nie miałem zaplanowanych wakacji, no bo to ma taka paradoks, że ja w wakacje siedzę w domu, bo jest ładnie w Polsce, po co mam wyjeżdżać, nie? A jak jest brzydko, to wyjeżdżam, nie? Okej, dobra, czuję. A co ty wiesz? No wiesz, mam samochód, który mam już kilka lat, bo teraz 5. rok, Audi RS8. A ile masz samochodów? Jedno masz auto? Mam jeszcze CLS-a, jeżdżę V-klasą dość dużo, żona ma swoje auto, no i mam 70 Mercedesów, nie? No tak. Oj, Mercedes, ale reklama. Mercedes, jakby chciał zasponsorować ten odcinek. Tak jest. No. I lubię motoryzację, gdzieś tam po prostu co jakiś czas sobie jakieś te auta zmieniam, coś tam kupuję, sprzedaję. Co prawda właśnie to jest to, że nie lubię wydawać pieniędzy za samochody, bo tak jak ci powiedziałem, nie jestem konsumpcjonistą i jestem taką trochę żyłą stówą, która 2 razy się zastanawia w ogóle, czy to wydać, czy nie wydać. Okej, dobra. Nie lubię, wiesz, chodzić na zakupy, kupować rzeczy, ciuchów, nie? Dopiero jak mnie żona wyciągnie na zakupy, to jest tak, że się obkupię się na cały rok, nie? Wychodzę z siatami z zakupów i okej, mam spokój, nie? Czuję, no. To jest, wiesz, dla mnie... Okej, czyli nie jesteś takim gadżeciarzem, jeżeli chodzi o różne inne jakby sfery życia, oprócz, kurczę, kilku samochodów. I to tak na dobrą sprawę, to ja mam wrażenie, że i tak masz mało samochodów jak na swój stack finansowy, bo tak jak widzę, jak ktoś ma 20 czy 30, to nie ma wcale takich pieniędzy. No, nie potrzebuję, nie? Żeby się, bo to jest, wiesz... No właśnie, właśnie o to pytam. Zasadnicza kwestia to jest tak, czy też to chyba Szymon Negać, ukradnę mu to powiedzenie, że jak byś teraz z tych samochodów nie miał pokazywać innym ludziom, czy dalej by się miał, nie? Tylko jakby miało być tylko dla ciebie, nie? No wziąłem takie auto, które sobie parkuję i zawsze jak się zaparkuję, to się obracam, że patrzę, jak ładnie wygląda, nie? I to jest, wiesz, to jest ten poziom tego, że po prostu wiem, że ten samochód mi się podoba, no bo jest okej, nie? I teraz, wiesz, no to auto, przecież nie mam leasingu, mogłem je sprzedać i kupić coś innego, tylko nie wiem, co miałbym kupić. No i taki, wiesz... No, Maciej Aniserowicz powiedziałby McLarena, chociaż z tego, co słyszałem, to się psują, aż nawet sobie spojrzałem na nie. Nie to, że ja bym chciał kupić. No tak, było takie ogłoszenie, że tam pan sprzedawał McLarena, który był 200 dni w roku na serwisie. Tak, widziałem. Właśnie o tym samym mówimy. No. Więc no, wiesz, to jest z jednej sprawy. Z drugiej strony, no wiesz, no nie mam jachtu, nie potrzebuję jachtu, żeby się chwalić. No nie mam samolotu, nie potrzebuję samolotu. No, wiesz, jeżeli ludzie właśnie biorą i kupują rzeczy na pokaz, na które ich nie stać. Wiesz, jak ja widzę ludzi, którzy chodzą, kurwa, ubrani od głów, od stóp do głowy, po prostu w jakieś drogie rzeczy, w drogie zegarki, w drogie torebki, których nie stać, kupują to na kredyt, to pytanie po co, nie? Po to, żeby się podobać, to jest dziwne, nie? Podobać się ludziom, na których ci w ogóle nie zależy. No. To jest dziwne rzeczywiście. No dobra, ale nie myślałeś na przykład, nie wiem, że helikopter by ci przyspieszył pracę? Nie znalazłbyś uzasadnienia dla helikoptera? Ja bym znalazł. Ja bym znalazł. Ale na moim domu się nawet śmiałem, że na górze postawili mi fotowoltaikę i tak bym miał prywatne lądowisko dla helikoptera, a to jest problem, nie? Bo nie mam gdzie wylądować tym helikopterem. Ja myślałeś poważnie o helikopterze? Ja bym myślał, nie? Dlatego pytam. Nie, no realnie to jest, wiesz, kiedyś może tak, ale to nie jest jakiś game changer, który by spowodował, że nawet te ultralekkie helikoptery, które są takie, żeby tam, wiesz, latać tym, żeby to miało jakoś zmienić moje życie diametralnie, to raczej nie. No wiesz, że tam mieszkam pod Poznaniem, mam 20 minut od Ławicy, więc jak chcę lecieć na wakacje, no to mam chwilę, moment, nie? Do Berlina, na lotnisko do Berlina mam 2,5 godziny, to też nie ma tragedii, nie? Okej. Czyli co? Czyli odhaczyłeś sobie te swoje rzeczy, które gdzieś tam chciałeś i wcale nie masz takiego rosnącego apetytu, że o więcej zabawek, tylko właśnie robisz. Dlaczego?
bo powiedziałeś, że lubisz robić rzeczy, tak? Tak, no i dlatego, tak jak właśnie stwierdziliśmy tutaj gadając, że transport jest ciężki, że tam jest po prostu mało tej gratyfikacji, to tak sobie postanowiłem właśnie, że coś muszę w swoim życiu zmienić po to, żeby się nie wypalić i dalej mieć tą parę i chęć. Dlatego stwierdziłem, że sobie właśnie otworzę swój kanał na YouTubie i kanał nazywa się Biznesmen TV. Zapraszam wszystkich do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Po to, żeby ideą tego kanału jest to, żeby pomagać ludziom w tym, żeby właśnie oni otwierali swój biznes, bo stwierdziłem, że bardzo nie podoba mi się to, że większość guru przedsiębiorczości, tych biznesów, tych wszystkich kanałów, które tam opowiadają o tym, jak ją być przedsiębiorczym, gówno mają, w ogóle nie wiedzą, czym jest przedsiębiorczość, biznes i oni nigdy w życiu nic nie zrobili, nie? Po prostu to jest tak kuriozalne na polskim YouTubie, że ci specjaliści, którzy tam siedzą, prowadzą to, udają specjalistów czy influencerów na różnych social mediach, że oni nic w życiu nie osiągnęli takiego, nie zrobili żadnego biznesu, nie mają tych problemów, nie rozwiązali tych problemów. I to jest na takiej trochę zasadzie, że pokazują ludziom, jak żyć za ich pieniądze, nie? A jeszcze nie daj Boże, jak sprzedają jakieś tam szkolenia tylko po to, żeby pokazać najgorszy typu, sprzedam szkolenie, jak robić szkolenia, nie? To jest w ogóle paradoks, nie? Dobra, czyli co, wkurzało cię to, że po prostu nie ma w przestrzeni praktyka, który prowadzi tego typu rzeczy? Że nie, że wkurzało, ale mnie to irytowało pod tym względem właśnie, że tam widziałem taką po prostu braki empiryczne w ogóle i takie lanie wody i farmazony po prostu, które się tam pojawiały. No i stwierdziłem, że to jest jakaś tam przestrzeń, w której chciałbym się rozwijać, no bo mam taką, lubię po prostu dzielić się wiedzą, lubię pokazywać, jak coś funkcjonuje, a też lubię pomagać ludziom, chciałbym im pomagać, żeby się rozwijali, bo według mnie dobrobyt bierze się z ciężkiej pracy, a nie z podatków, tak jak myślą socjaliści. Tak więc wiesz, jeżeli będziemy bogatym społeczeństwem, będzie u nas dobrobyt, będzie coraz więcej ludzi stać na drogie, fajne rzeczy, to po prostu wszyscy na tym zyskamy jako społeczeństwo. No tak, ja tak czuję, że jak masz odpowiedni status, no to fajnie by było, gdyby wszyscy sąsiedzi mieli odpowiedni status, no bo wtedy się lepiej żyje, tak? No bo co to za życie w momencie, w którym tak odstajesz i nie możesz się tym dzielić. No dobra, co to jest za projekt? Mam trochę pytań z nim związanych. Jaki tam jest model biznesowy? Czy tam w ogóle jest model biznesowy? Czy postanowiłeś, że nie wiem, podzielisz się z ludźmi wiedzą, kasą i tak dalej? Czy stwierdziłeś, dobra, mam już biznes, to zostanę influencerem jeszcze? Jaka tam jest agenda, nie? To jest też, jak rozmawialiśmy o jakichś moich, błędach, które popełniałem i tego właśnie, jaki jest mój styl funkcjonowania, to jest to, że robię, patrzę, co działa, funkcjonuje i jak nie działa, to się nie poddaję, tylko po prostu robię dalej, tylko inaczej. Już prowadzę kanał i moje social media rok czasu. Już tam, na Facebooku się zbliżam do 30 000 followersów, na YouTubie prawie 8 000. No i przez bardzo długi okres czasu to w ogóle nie żarło, nie? Próbowaliśmy różne metody, gdzieś tam, zmieniłem. Mam trzecią osobę, która jest odpowiedzialna za montowanie i nagrywanie mi filmów. Więc to jest ciężka rzecz, no. Tak, gdzieś tam miałem po drodze jakąś agencję, która też się nie udała. No i zainwestowałem w studio, tutaj wydaję kasę, tu jeszcze tak jak powiedziałeś, mam tutaj niby, firmy, rodzinne, wakacje, to jeszcze siadam, nagrywam, wartości, filmy i nagrywam według mnie film, który ma jakąś wartość, coś mógłby wnieść, no i ma 300 wyświetleń, nie? A z kolei, film o demaskowaniu kebabów, o tym jak właśnie franszyzobiorcy są oszukiwani na kebabach, bo ma prawie 300 000 wyświetleń, nie? Co prawda jest bardzo wartościowy film, który pokazuje właśnie to, że ten model franszyzobiorcy, franszyzodawcy jest po prostu tam zakłamany, że tam są bardzo nierzetelne praktyki, że to po prostu się nie spina, że tylko wygrywającym jest franszyzodawca. I to jest taka, zrobiłem to ku przestrodze właśnie ludzi, żeby nie wpadali w do tego po prostu, skoro można, zrobić to samemu, można to robić inaczej, albo zrobić coś innego, no to jeżeli ktoś cię perfidnie i bezczelnie
nie możemy powiedzieć, że okłamuje, bo to by było wykorzystane przeciwko nam, ale nagina. Ale przeinacza fakty, nie? No to niech przynajmniej ludzie mają z drugiej strony perspektywę tego, że jest inaczej, tak? No i wiesz, no pytają się ludzie, po co mi to, nie? No ja po to, żeby było lepiej, nie? Bo skąd, wiesz, no ja się, wiesz, bo pytanie, bo że mogą mnie dać do sądu, nie? To niech mi dadzą do sądu. No ja mam swojego prawnika, stać mnie, no to się mogę sądzić latami, nie? Mnie to nie interesuje, nie? A w drugą stronę nawet, że im dłużej bym się sądził, tym więcej kontentu bym miał i bym zyskał na popularności, więc... Streisand efekt to się nazywa, nie? Jak chcieliby zatuszować, to gorzej by wyszło. No? To jest, wiesz, to było dla mnie tylko po prostu dalej wiatr w plecy, nie? Więc to jest, wiesz, z jednej strony, wiesz, a w ogóle jak na to trafiłem, na tą całą hipokryzję tego właśnie systemu kabowego, bo na początku tego mojego kanału pomogłem jednemu chłopakowi otworzyć punkt z kebabem. Pomogłem mu z tą, widziałem te dokumenty franczyzobiorcy i mówiłem mu na samym początku, że to jest kiepski biznes, że to jest coś, co nie pasuje i pomogłem mu, pożyrowałem mu pod przyczepą, to przecież wziąłem leasing na przyczepę za niego, nie? Jestem właścicielem przyczepy z kebabem, jemu tą przyczepę odwynajmuję, on tam sobie prowadzi ten biznes i jemu to się twierdzi, że mu się to zgadza, pasuje, no bo robi tam sam z narzeczoną. Okej, no ale sobie stworzył stanowisko pracy, tak naprawdę. Samo zapierdolnie, samo zabranie. No i mu się to spina finansowo. No jeżeli ktoś liczy, że wiesz, że on zatrudni sobie do tego pracowników i się to będzie mu spinać, no to będzie, nie? To się nie będzie spinać, tam jest dużo rzeczy przeszacowane, są zawyżone koszty. No jak do tego doszedłem, wiesz, mając te papiery już, mając ten in-house, cały know-how, to wtedy byłem w stanie zrobić, wiesz, wartościowy materiał i zobaczyć, jak to, wiesz, funkcjonuje, nie? I przedstawić to z innej strony. Czy ty masz taki pomysł, żeby na tym, że pomagasz tym ludziom jeszcze w jakiś sposób zarobić? Ty zarabiasz na tym, że tą przyczepę jemu leasingujesz? Czy to jest, nie wiem, dobry uczynek? Czy to ma, wiesz, podwaliny biznesu, czy nie? Znaczy, nie nazwałbym to biznesem, bo to nie jest dla mnie żaden biznes, bo tam wiadomo, nie robię tego charytatywnie, bo tam zostaje mi jakaś tam z tego marża. Ale to jest, wiesz, to nie jest taki pieniądz, po który, wiesz, jest dla mnie game changerem, który, wiesz, jakkolwiek to zmienia. Nie chcesz do tego po prostu dopłacać, tak? Tak, no zostaje mi tam, wiesz, trochę z tego kasy, nie? Jakieś tam nawaciki, można powiedzieć, nie? Ale no, wiesz, no to ja chcę... Moim głównym celem nie jest to, żeby tam na tym jakoś, wiesz, specjalnie zarabiać, ale wiadomo, że pieniądze robią skalę, nie? Że żeby robić fajne rzeczy, trzeba mieć pieniądze, nie? Tak jak, wiesz, teraz MrBeast robi kampanię, że robią $40 milionów mają zebrać na to, żeby budować studnie w Afryce, nie? No to zrobi to tylko i wyłącznie dzięki temu, że, wiesz, zaczął zarabiać na tym YouTubie, ma, wiesz, followersów, jakkolwiek to funkcjonuje. My teraz będziemy właśnie... I o tym myślisz, tak? Żeby to po prostu więcej rolowało, coraz więcej pieniędzy i coraz większy zasięg budowało, ale nie o tym, żeby jakby na samym tym kanale zarobić, no bo tak, no nie wierzyłbym, nie wierzę w to, że robisz to właśnie dla kasy, tylko tak, no ja z jakiegoś nie robię YouTube'a, żeby być milionerem, to nie potrzebuję, nie? Nie robię tego właśnie po to, żeby się, wiesz, dorobić, no bo mam wystarczająco dużo. Robię to, bo lubię, mi się to podoba i też chcę robić fajne rzeczy, nie? I teraz właśnie będziemy startowali we wrześniu z kampanią naszą Business Rush, która będzie polegała, że będziemy robić coś w rodzaju kursu, networkingu połączonego z systemem nagród za to, że, wiesz, będziemy robili challenge właśnie dla ludzi, którzy chcą rozwinąć swój biznes, po to, żeby, wiesz, zaangażowali się w sprzedaż, w marketing, coś, gdzie będziemy robili konkursy, gdzie będziemy rozdawali po prostu realne pieniądze. Na robienie tego biznesu, tak? Na robienie tego biznesu. Fajnie. Docelowo też chcę właśnie inwestować w najlepsze pomysły. Takim trochę być właśnie tankszarkiem, który będzie, wiesz, jak będą fajne pomysły, żeby w to wchodzić, żeby po prostu budować moją dywersyfikację biznesów na podstawie tego, że ktoś jest, wiesz, tym przodownikiem pracy, on chce po prostu coś fajnego zrobić i ma tego chęć, power, tylko po prostu nie ma wiedzy i nie ma pieniędzy, to w dzisiejszych czasach pieniądze nie są problemem, tak? Czyli jak ja dobrze kombinuję, to ty chcesz być po prostu takim
prywatnym angelem, ale masz na to pomysł, żeby to zrobić publicznie i to też jest pomysł na ten, nawet czy odwrotnie. Szczerze, nawet nie chcę być prywatnym angelem, tylko ja chcę być socjalnym angelem na takiej rzeczy, że nawet zrobić do takiego poziomu, żeby rozwinąć to na poziomie crowdfundingu, żeby po prostu ludzie, którzy będą nas oglądali, będą wspierali ideę, sami mogli inwestować w te pomysły, nie? Dobra. Crowdfunding jest po prostu bardzo fajną inicjatywą, że można zbierać, pieniądze ludzi, którzy są zainteresowani danym projektem, że ten projekt się podoba i chcą w to zainwestować, to oni, od razu, są w stanie zainwestować, nie wiem, 1000, 2, 5, 10 tysięcy złotych w dany projekt. Wtedy oni są częścią inicjatywy, częścią projektu, mają jakiś realny podział w zyskach, jeżeli są inwestorami, ale z drugiej strony są najlepszymi ambasadorami danej marki, nie? Jeżeli, ktoś, załóżmy, na przykład sprzedaje pieluszki, nie? Dla dzieci. I ty zainwestowałeś w niego te pieluszki, nie? No to wtedy ty będziesz wszystkim mówił wokół, że te pieluszki są najlepsze, bo one są zdrowe, nie odparzają ogólnie dzieci, są ekologiczne i wszystkim wokół będziesz mówił, żeby kupowali te pieluszki. I to będzie budowało automatyczny efekt skali, tak? Jeżeli mając narzędzie w postaci social mediów, tworzysz sobie po prostu taką darmową reklamę swoich własnych produktów, wartości, tego, co jesteś w stanie zaoferować ludziom. To jest taki, darmowy marketing, darmowa społeczność i możesz fajnie to sprzedawać po prostu. To, co będziesz wiedział, że to ma sens i rację bytu, to nie musisz tego, nie wiadomo jakie pieniądze przeznaczyć na marketing, skoro wystarczy, że w gronie swoich followersów, odbiorców, ludzi, którzy to oglądają, znajdziesz na samym początku już klientów. Okej, no dobra, rozumiem. Ma to sens. Ty też będziesz inwestował swoje prywatne środki właśnie w te projekty, tak jak wspominałeś, że chcesz być też częścią, udziałowcem niektórych tych biznesów? No tak, wszystko zależy od tego tak naprawdę, w którą stronę się to potoczy, no bo to jest tak, jak ci powiedziałem o tym, że trzeba być uważnym, tak, bo nigdy nie wiesz, co ci życie przyniesie, tak, to, że sobie teraz tak to na przykład, wymyśliłem i do tego dążę, to się wcale nie znaczy, że za chwilę się okaże, że jednak pójdziemy w tamtą stronę, nie? Bo tam się okaże coś jest fajnego, tak? No, kumam, rozumiem. Na razie sobie rzeźbisz i sprawdzasz swoje hipotezy. No, szanuję to. Że mam trochę pieniędzy, mam trochę czasu, to po prostu inwestuję i pieniądze i czas i zobaczyć, co z tego wyjdzie, tak? Ja się nie nastawiam, to jest to, że nie muszę. To jest to, że dużo ludzi jest skazanych na porażkę z tego tytułu, że on na przykład sobie założy, że on musi zarobić 100 tysięcy złotych, bo na przykład zainwestował 100 tysięcy złotych i do końca roku musi zarobić, nie? Z powrotem. No i jesteś pod ścianą, nie? No bo jak nie zarobisz, nie odrobisz, nie oddasz kredytu, albo nie dodasz jakieś lichwy, to jest ciężko, nie? No dobra, a ty rozumiem, że po prostu bawisz się tym projektem już. To jest coś, w co wkładasz dzisiaj swoją energię, no bo nie wiesz do końca, jak to się rozwinie, ale masz jakieś swoje pomysły. Tak, docelowym moim projektem było to, że chciałem zrobić trochę połączenie kuchennych rewolucji właśnie z Dragon's Dance, żeby znaleźć ludzi, w których będę inwestował pieniądze, oni będą otwierali swoje biznesy, będę, nagrywał to jak Magda Gessler, że pokazywał w ogóle ludziom, że będę miał portfolio różnych ludzi, tutaj jakieś kobiety, mężczyźni w średnim wieku, ze wsi, z miasta, że każdy był inny, żeby każdy widz mógł sobie znaleźć jakąś osobę, z którą będzie empatyzować i się po prostu z nią porównywać i to oglądać. Ale nie wyszło, nie? Nie wyszło na takiej podstawie, że ludzie nie mieli do mnie żadnego zaufania, jeżeli chodzi o to, żeby, ja komuś mówię, że stary, pomogę ci, nie? Otworzę z tobą biznes, nawet nie otworzę, to jest to, że ktoś tam miał jakąś tam biznes i znajomym polecił, że tam Kamil ci pomoże, nie? Tutaj zrobię ci reklamę, ogarnę ci, sociale, nagramy ci filmik promocyjny, ogólnie będziesz, tylko zyskać, ja chcę tylko, żebyś, masz mówić w tym projekcie, że ja ci pomogłem, nie? No i tam finalnie wyszło to, że mama tej osoby powiedziała, że ja tu chcę, zabrać jej ten biznes i... Okej, dobra, czyli musiałbyś chyba zdobyć jakieś takie właśnie zaufanie społeczne, tak? Tego zabrakło? Social proof tego właśnie, że to... Ja się nie muszę dorabiać na krzywdzie innych, nie? Bo ja się dorobiłem, nie? No po co mi to, nie? Ale właśnie to jest to, że później taki jest efekt skali i tego, że jak już przebrnę ten moment tego, że zdobędę te zaufanie społeczne, to będzie na pewno łatwiej, nie? I wtedy zobaczymy, co będzie tak naprawdę rezonować z tym wszystkim
żeby po prostu jak najbardziej działało. Nie? Czyli na razie myślisz o tym, że kolejne kroki będą jakie? Zrobienie raz zasięgów na tym kanale, 2 już właśnie rzeźbienie z tym modelem biznesowym? Będziesz już brał jakichś ludzi na kanał i próbował ich inkubować właśnie tam? Czy chcesz to zaprojektować jakieś show? Jakie są, wiesz, dalsze kroki? Jestem ciekawy, co masz dzisiaj w głowie, nie? No teraz nawet jesteśmy w trakcie kończenia tego naszego projektu Business Rush. To będzie właśnie dostęp do zamkniętej społeczności, w której właśnie będą do wygrania nagrody. Te inicjatywy. Zobaczymy, jak to będzie rezonować. I jakie to będą nagrody? Macie już na to plan? Jakie będą, nie wiem, progi, finanse i tak dalej? Znaczy, no mamy jakieś tam wstępne założenia. Jeszcze nie mamy tego 100% spiętego, ale to będą rzędu takie nagrody tygodniowe po 5-10 tysięcy złotych. Tam nagroda roczna 100 tysięcy złotych załóżmy. Tego typu rzędy, nie? Żeby po prostu było coś fajnego z tego można było zrobić. Tak? Spoko, a już to jest taki etap, że wy to już nagrywacie i już macie tych ludzi właśnie, którzy w ten biznes wchodzą, czy nie? Czy dopiero będziecie właśnie ruszać, bo mówisz, że... Znaczy nie, bo to jest to, że ten projekt Business Rushowy ma polegać na tym, żeby... Że to będzie na żywo, tak? Robione? Że to będzie na żywo wśród ludzi, którzy, się zapiszą do projektu i będą chcieli, wystartować w tym projekcie i, przełamywać jakieś tam swoje bariery, strachy, właśnie pozyskiwać klientów, tego typu takie trochę wewnętrzne wyścigi. Okej, dobra. Tak, do tego można by to I dzięki temu, jak ludzie będą to oglądać, to szacujesz, że też będzie miało to po prostu wartość i merytoryczną, no bo w sumie będą widzieć, jak rzeczywiście ludzie setupują biznes. W sumie ciekawy, jestem tak ciekawy, bo to jest projekt, który tak na dobrą sprawę nie ma za bardzo takich odpowiedników dzisiaj. Chyba. Przynajmniej nie widziałem, tak? No bo na początku wzorowałem się trochę na Simonie Squid. Nie wiem, czy kojarzę tego twórcę. Chodziłem, pytałem się ludzi o marzenia na ulicy i no to jest paradoksalne, że ja zapytałem się tysiące ludzi o marzenia na ulicy i praktycznie te marzenia są w większości słabe. Kilka było fajnych, ale tam raczej nikt nie chciał w ogóle tego realizować ze mną, a Simon chodzi dziwnym zbiegiem okoliczności znajduje zawsze osobę, która ma zajebiste marzenie biznesowe i zawsze jej pomaga. Nie? Właśnie to też mnie zastanawiało, czy to jest tak, że kurde, nie wiem, to jest jakaś różnica kulturowa, czy to jest ustawione, czy... Na moje po prostu ci ludzie, którzy mają te marzenie biznesowe, oni mają już swoje biznesy lub chcą się wybić w biznesie, oni płacą Simonowi za to, żeby wystąpić u niego na tym, żeby sobie zrobić taką reklamę po prostu. Okej. Tak? Tak sądzisz, że to tak wygląda? Okay. No tak, no nie możesz mieć 100% takiej sprawczości. Znaczy nie, no wiadomo, że to znaczy z drugiej strony jest ten taki młody gostek, który jeździ po świecie i pyta się ludzi właśnie, takie minutowe shorty robi. Skąd pan to ma pieniądze, nie? Tak, no dosłownie ile tam zarobił właśnie w ostatnim roku, on tam z Willem Smithem i tak dalej, już tam niezłe gwiazdki, no to on mówił, że oni na początku, bo jakiegoś wywiadu z nim słuchałem, to on mówił, że na początku jak to robili, no to po prostu na 200 ludzi jedna osoba po prostu rzeczywiście złapali taką, która miała jakąś kasę i miała coś ciekawego do powiedzenia i po prostu tego robili dużo, więc może w tym przypadku jest dokładnie to samo, nie? Ale mówi, że teraz rzeczywiście tak jak... Bo w jakichś wiadomościach go robili, w takich Stanach robili z nim wywiad. Czyli on zbudował płatną społeczność w ogóle wokół tego przecież. Dosłownie tak. I wyobraź sobie teraz taki paradoks tego, że no to dla mnie to jest słabe pod takim względem, że to każdy przeciętnie inteligentny człowiek powinien na tym złapać, że on idzie ze swoją książką, którą napisał, wiadomo, że napisał dla pieniędzy i idzie i się pyta babki, czy coś $10,000, czy tam funtów, czy książkę. I ona wybiera książkę, nie? Przecież wiadomo, że każdy wybrałby, kurwa, to 10,000 funtów i kupił tą książkę. Masz tą 100, nie? Nie wiem, ile tam kosztuje, masz 2, nie? A to tego nie widziałem, że on z książkami takimi. No, ale co ciekawe, właśnie on powiedział w tym wywiadzie, że jak to się stało, że on zrobił wywiad chyba z Tomem Cruise'em, taki właśnie taki 5-minutowy czy coś takiego. On mówi, no jak to jak?
to jego ludzie do mnie zadzwonili i mówili, żebym zrobił z nim wywiad, bo akurat była promocja nowego filmu z nim, więc jakby to już działa w odwrotną stronę. Więc to jest ciekawe, że rzeczywiście to jest, wiesz, machina z kilku stron. No ale tak, no to jest postawiony biznes. To jest ciekawe, bo tak jak posługujemy się tymi przykładami, no to jest też przykład na przykład tego młodego gościa, który no nie jest przedsiębiorcą, tylko tworzy content i tak na dobrą sprawę rzeczywiście teraz stworzył społeczność, która radzi przedsiębiorcom, ale on rzeczywiście z tego, co ja rozumiem, jego kawałek biznesu, no to bierze tych przedsiębiorców, między innymi z którymi prowadzi rozmowy i to oni są trochę takimi ludźmi, do których ci ludzie z tej społeczności mają dostęp. Więc może to mieć jakąś formę edukacyjną, nie chcę tego hejtować w żaden sposób. Pytanie jest, bo ja go nie śledzę, tylko widziałem kilka jego filmików właśnie z miliarderami, którzy tam są, wiadomo, ekstrawaganccy i to jest fajnie się klika, nie? Tak, jachty i tak dalej. Nie? I wiesz, i do momentu, dopóki ten chłopak nie będzie mówił, że wiesz, ja tu zrobiłem biznes i wiesz, ja wam pokażę, jak robić biznes, tak. to się, wiesz, to się trzyma kupy, nie? Bo jeżeli on bierze, wiesz, znajduje mądrzejszych od siebie, robi z nim wywiady, pyta się ich, na przykład jako młody chłopak, to jakie macie rady dla młodych ludzi po to, żeby się rozwijać, to zrobiliście, nie? Tak, no. A w tym momencie, jeżeli on nagle by stwierdził, że wiesz, że on się tutaj dorobił milionów z TikToka i ja wam teraz będę mówił, jak zostać milionerem z TikToka. Z drugiej strony, wiesz, no, zrobił niezłą kasę na jeżeli będzie mówił, jak robić content na TikToku, nie? Jak się stać milionerem z TikToka, to okej, no ale jeżeli będzie mówił, jak robić biznesy, tak, no, to już niekoniecznie. No, nie? to się już nie klei. Fajnie, czyli ty chcesz trochę sprzedawać tego swojego no, know-howu, który zdobyłeś przez lata w biznesie do tych ludzi, tylko właśnie nasuwa się też pytanie, czy to jest tak, że to ty będziesz tam główną postacią, jeżeli chodzi o taką właśnie współpracę z nimi, doradzanie im, czy nie? Czy będą jeszcze eksperci inni? No bo też, wiesz, nasuwa się tu pytanie, jaka będzie pomoc dla tych ludzi, którzy będą brali udział w tym przedsięwzięciu, nie wiem jak to nazwać, interaktywnym programie? W tym momencie to tylko ja tam będę. Z racji tego, no, że wiesz, to nie jest jeszcze to nie jest wyskalowane, to nie jest to, że wiesz, ja wyjebię 10 baniek, nie? I robimy na grubo albo wcale. Ale mógłbyś, no. Ale to było raczej z takich właśnie głupich pomysłów, bo to nie masz nigdy tego gwarancji, że to się przyjmie, nie? Tak. To możesz wywalić bardzo dużą ilość pieniędzy, to się tak nie przyjmie, ludzie tego po prostu nie będą lubić. Więc jak to się dalej potoczy, to nie wiem. To wyjdzie w praniu, zobaczymy w ogóle, co będzie rezonować i co będzie fajnego. Z czym się też będę dobrze czuł, tak? No bo nie ukrywam, jeżeli okaże się finalnie, że będę musiał zrobić z siebie pajaca i skakać w ogóle i chodzić jak speed w ogóle, żeby tam to się sprzedawało. Ja myślę, że nie. No to wiesz, no to bym powiedział pewnie dziękuję, bo mi się nie chce pajacować, nie? No ale jeżeli wiesz, merytoryka jakkolwiek się obroni i sprzeda, nie? I nie wiem, kiedyś finalnie by się okazało, że z Rafałem Brzoską usiądziemy, będziemy, wiesz, tankszarkami, będziemy sobie robili program razem, to nie mówię, że nie. To byłoby spoko, tak? To byłoby spoko, nie? Okej. No dobra, no to ja jestem ultra ciekawy, jak to wyjdzie. Pytanie, czy wiesz, czy to jest tak, że bo nawiązuje trochę do twojego biznesu, w sensie jeszcze nie rozumiem do końca, jak to mechanicznie ma działać. Popraw mnie, jeśli się mylę. Ja to zrozumiałem tak. Przychodzą ludzie do tego przedsięwzięcia, do tej inicjatywy, zgłaszają się. Na przykład, ja to widzę tak, że oni wysyłają jakiś film, zgłoszenie do tego, nie wiem, nazwijmy to programem, tak? I co? I ty ich wybierasz i później pokazujesz ich perypetie na kanale i dajesz ludziom możliwość zainwestowania i sam też w niektóre inwestujesz? To tak będzie mechanicznie wyglądać? Poniekąd. Okay. Na początku w tym momencie ma to wyglądać tak, że robimy zamkniętą społeczność i taki trochę networking. No. Płatny oczywiście, tak, żeby tam jakiekolwiek były fundusze, no to po prostu robimy, wiesz, można powiedzieć taki jakiś mini kurs z płatnym dostępem do społeczności i z tymi właśnie wyzwaniami, challenge'ami, którzy po prostu ludzie
którzy tam będą musieli spełnić po prostu, żeby wygrać jakieś tam nagrody, które będziemy ogłaszali na bieżąco, jakieś inicjatywy właśnie typu przykładowe właśnie rzeczy, że nie wiem, kto pierwszy znajdzie 10 klientów, nie? Ten wygrywa 10 000 złotych, nie? Nie wiem, czy taka będzie inicjatywa dokładnie, tylko tak ale to jest przykład. Hipotetyzuję, nie? Bo wiadomo, zawsze trzeba to dobrze ubrać w słowa i zrobić tak, żeby nie było później niejasności, prób oszustwa i tego typu rzeczy, nie? No i właśnie finalnie też, żeby ludzie podsyłali swoje inicjatywy i pomysły biznesowe po to, żeby właśnie, wiesz, robić z nimi wywiady, pokazywać ich w ogóle szerszemu gronu społeczeństwa, po to też właśnie, żeby ich promować, tak? Jeżeli ktoś będzie miał jakiś fajny pomysł biznesowy, żeby tak nawiązywać współpracę. Z drugiej strony też będę chciał na swoim kanale robić wywiady z doświadczonymi przedsiębiorcami, którzy na przykład mają jakieś swoje usługi na sprzedaż, chcieliby się zareklamować, dołożyć coś tam do tego całego projektu. Bo tak na dobrą sprawę, no wiesz, ja jestem takiego założenia, że w tym momencie nie inwestuję w marketing, po prostu, bo nie chcę właśnie przepalać kasy, żeby nadmuchać to wszystko. Robiłem topową organikę, żeby tam to zrobić, ale jak się zaczną pojawiać pieniądze, będą jacyś sponsorzy, ludzie, którzy będą wierzyli w ideę, wizję, to 100% kasy, którą to będę zarabiał, będę po prostu, wiesz, przekazywał w to, żeby to rozwijać właśnie, albo żeby robić większe nagrody, albo żeby promować te materiały, treści, zapraszać jakichś fajnych gości i też 10% na pewno będzie szło na cele charytatywne. Spoko. Typu projektu. Dobra, a jaki jest główny cel tego? Chcesz pobudzić przedsiębiorczość, czy chcesz zrobić dywersyfikację swojego portfela, czy jedno i drugie? Jak to czujesz? Głównym celem jest to, żeby robić fajne rzeczy, tak? Że po prostu to jest to, że ja chcę się bawić treścią i formą, to jest to, żeby tworzyć fajne rzeczy i to jest, wiesz, czy finalnie właśnie ja będę tutaj robił jakieś małe konkursy, czy będę, wiesz, robił Tank Sharka, czy cokolwiek innego. Ważne, żeby to, wiesz, mi sprawiało przyjemność, ludzie mieli z tego pożytek i zostawić coś fajnego po sobie. Żeby była wartość. Dobra, fajne. Kupuję to. Dobra, Kamil. Teraz chciałbym dać ci trochę takiej przestrzeni dla ciebie, żebyś ty powiedział coś, co sam chcesz powiedzieć, niekoniecznie odpowiadając na moje pytanie. Coś, co chciałbyś, wiesz, przekazać ludziom. Możesz też totalnie chamsko wykorzystać tą, w sensie chamską reklamę, nie chamsko, ale zrobić chamską reklamę swoich na przykład usług transportowych. Nikt się nie obrazi. Usług transportowych nie będę reklamował, bo to jest właśnie też paradoks na przykład, wiesz, firmy transportowe i tego wszystkiego, że tak jak gadaliśmy o fajnych, drogich rzeczach, że ludzie, wiesz, lubią zapłacić za porządną jakość, wiesz, dobrą usługę, to firmy transportowe tam się wycinają tylko ceną, nie? Tam się zawsze liczy cena. Co z tego, że tam, wiesz, nie dojedzie, że tam kierowcy w ogóle nie gadają ani po polsku, ani po angielsku, ani, wiesz, zero kontaktu. Liczy się cena, ma być tanio, nie? I to jest taki właśnie czerwony ocean typowo, który no jest ciężkim biznesem, nie? Tak więc mówię, też po to nie chcę właśnie tam, wiesz, cały czas energię poświęcać, no bo mógłbym to rozwijać szybciej, więcej po prostu, no ale po co finalnie, nie? Nie potrzebuję, żeby, wiesz, zarabiać z tego jeszcze więcej. To, co mam, to mi wystarczy i jest trochę więcej po to, żeby rozwijać inne projekty. Więc właśnie dlatego stwierdziłem, że ten projekt właśnie Biznesmen TV, na który zapraszam wszystkich, coś może stworzy, nie? I to jest właśnie też, że tak jak ci mówiłem o tym, że życie podkłada ci pod nogi po prostu jakieś tam, wiesz, okazje, które musisz skorzystać, nie? No wiesz, współpracowałem z agencją, agencja upadła, to z agencji się okazało, że przyszedł do mnie człowiek, który jest moim w ogóle, wiesz, projekt managerem i który na procencie ma w ogóle odpalać te projekty, ma nim zarządzać, tworzyć w ogóle i tam, wiesz, robi kawał dobrej roboty, nie? Okej. Więc wiesz, to w sumie wyrosła okazja znikąd. Znikąd, tak? I wiesz, no życie ci będzie takie okazje dawać w ogóle pod nogi, tylko to musisz być uważny, musisz z nich korzystać i jak siedzisz zamknięty w klapkach w domu, masz, wiesz, narzekasz tylko, że inni to mają lepiej, tamten to na pewno ukradł, ja nic w życiu nie osiągnę, no to jesteś już przegrany, tak? Więc no jeżeli chcesz wygrać, to musisz grać. To mam jeszcze dla ciebie pytanie od innego gościa, w sumie pasujące totalnie do tej, ale to nie jest specjalnie do tej tym tak wyszło. Wydaje się, że tym
tym się zajmujesz i tym chcesz się zajmować właśnie teraz w najbliższym czasie, no to pytanie, jak motywować innych? Bo to właśnie chyba teraz będziesz chciał robić, tak? To jest Krótka wstawka z podsumowaniem. Dzięki, że zostałeś do końca. Zgaduję, że jako jeden z nielicznych chciałbym Ci się odwdzięczyć. To, co usłyszałeś przed chwilą, to wycinek jednego z zakulisowych nagrań. Czasem się zdarza, że jest ich kilka, czasem mnóstwo, czasem nie ma ich w ogóle, bo przeważnie rozmawiam z ultra zajętymi ludźmi. Zauważyłem, że YouTube zaczyna zamykać się na komunikację bezpośrednią z widzami, więc stworzyłem listę mailingową do tego celu. Tylko tam będę publikował niektóre treści, te, które uznam za najbardziej wartościowe lub intymne, bo uważam, że tam będą tylko ludzie, którzy najbardziej mi ufają. Zadbam, żebyś nie przestał. W mailach możesz spodziewać się m.in. zakulisowych nagrań z gośćmi. Co ważne, nigdzie indziej niepublikowanych. Wartościowej wiedzy o YouTube dla biznesu i sprzedaży, bo tym trochę się jaram, i oczywiście wszystkich informacji przydatnych w rozwoju biznesu, zarządzaniu, ogólnym rozwoju, wzroście, diecie, ćwiczeniach, rutynach i tym podobnych. Będą tam tylko wartościowe materiały wysyłane rzadko. Pewnie raz na miesiąc będzie dobrze, ale to też dopiero za kilka miesięcy. Obiecuję Ci, że nie będę używał automatyk z dużą częstotliwością. Wszyscy znamy miejsca, gdzie codziennie dostajesz maile z naciskiem na zakup 100 kursu. Mnie to też wkurza i wiem, że nie zadziała w moim przypadku. Wierzę, że jak masz coś wartościowego, to nie musisz do tego natarczywie namawiać. W skrócie, jeśli znajdę coś wartego Twojej uwagi, podzielę się tym z Tobą. Jeśli nie, to nie pojawię się w Twojej skrzynce. To pewna osobista obietnica. Dzięki za zaufanie i za Twój czas, bo to najcenniejsze, co mogłem od Ciebie dostać. Jestem Twoim fanem i mam nadzieję, że dzięki temu kanałowi coś kiedyś będzie dla Ciebie prostsze, tak jak zaczyna być dla mnie. Wracam gadać.